Ale powiem Ci, kiedyś się zastanawiałem, kto ogląda podcast 2-godzinny albo 2,5. Jadę samochodem 3 godziny, no to jest rewelacja. Leci sobie i tyle, nie? No bo co, słuchać ciągle nie tak, nie tak, nie tak. Witamy Was wszystkich w nowym formacie na YouTube. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Jest to w zamyśle podcast, jednak w warunkach takich troszeczkę innych niż podcastowych, czyli wiecie, studio, mikrofony wiszące i tak dalej. Jest ze mną Adam Niemiec. Bardzo serdecznie Was witam. I Ciebie, Michał, oczywiście. Tak. Przyszedłem się wcześniej, ale wiadomo. No, ale jeszcze nawiązując do tego podcastu. Także ja mam ogólnie mamy plan na to taki, żeby te rozmowy takie różne na różne tematy robić w różnych miejscach. Nie być przywiązanych do jednego studia, nie być przywiązanym do jednego studia, do jednego miejsca, tylko móc to robić też również w trakcie podróży. Myślę, że to może być nawet ciekawe. Zobaczymy oczywiście, co nam z tego wyjdzie. Jeżeli podoba Wam się taki format, to oczywiście łapka w górę i te wszystkie inne tematy. Może dla tych, ja tak może wtrącę, dla Stało. ludzi niezdecydowanych, którzy do końca nie rozumieją, co to jest podcast. Ja do niedawna też do takich ludzi należałem, muszę przyznać. Natomiast gdzieś tam natrafiłem na podcasty żurnalisty, czy jakieś inne podcasty wędkarskie, Guru Podcast na przykład. I odpłynąłem na tych podcastach. Okazało się, że jadąc gdzieś na zawody, po kilka godzin w samochodzie, czy gdzieś na jakieś wyjazdy, no to ten podcast po prostu mi towarzyszy. Ja sobie puszczam podcast w samochodzie i jadę i miło spędzam czas, słucham, śmieję się, mam jakieś przemyślenia odnośnie tych rozmów. Nie wiem, nawet będąc w domu przygotowuję jakiś posiłek, czy nie wiem, idę pod prysznic, to gdzieś tam zabieram ze sobą telefon, głośniczek i cały czas słucham podcastów, więc nie musicie na nas patrzeć. Mam nadzieję, że będziemy mówić na tyle ciekawie, że będziecie chcieli nas słuchać. No to by był taki plan maksimum, myślę. Tak. Dlatego, wiecie, jak na przykład, bo nie mamy trzeciej osoby, która tego obsługuje, więc jakby gdzieś tam uciekła jakaś ostrość albo coś takiego, no to po prostu się nie przejmujcie. Ważny tu jest głos, a my będziemy sobie to na bieżąco dopracowywać tak, żeby z kolejnym podcastem było coraz lepiej. Tak, jak macie jakieś sugestie oczywiście, jakieś pytania na przyszłość, Tak. albo osoby, z którymi chcielibyście, żeby taki podcast był, bo myślę, że docelowo to będzie Ja myślę, ze że z wszystkimi każdym. konsultantami Prestona. Więc Myślę, że z każdym. czekają Was, myślę, ciekawe rozmowy. Jest ze mną Adam Niemiec. Ja mogę od siebie powiedzieć, ja to nie mówiłem Tobie tego nigdy, ale pamiętam, jak pierwszy raz się z Tobą spotkałem. Jezu, to 3,5 roku temu, 3 lata? 4 lata? 3 lata? W 2022 chyba, bo to było tak, że akurat 3 lata, wybuchła tak mi się wojna. wydaje, że 3 lata, nie? Jakoś 3 lata będzie. Tak, w lutym pewnie będzie 3 lata, bo żeśmy jakoś w lutym tę płycie kręcili. To ja pamiętam, jak dostałem maila od Prestona, że jakby jest opcja, żeby nakręcić jakiś film i czy bym nie chciał i że ten film będzie z Adamem Niemcem. No to ja szczerze, znaczy nie to, że jestem ignorantem, nie? Ale nie miałem pojęcia, kto to jest Adam Niemiec. Jakby kompletnie bladego, zielonego. Pamiętam jeszcze, dzwoniłem wtedy do Mateusza Pustuły, to Mateusza pozdrawiam, będzie oglądał. I się pytałem go, Mateusz, powiedz mi, kto to ten Niemiec jest, nie? A ten mówi, Niemca nie znasz? No i jakby całą historię, którą pewnie dzisiaj będzie poruszać, mi opowiedział. No i ja pamiętam, że pierwsze takie moje, ja pewnie się stresowałem, nie wiem, czy ty widziałeś, czy nie, czy to pamiętasz, ale ja się tak stresowałem dosyć nawet, bo nie wiedziałem, na ile sobie mogę pozwolić, nie? To teraz Adam, powiedz tak z swojej perspektywy, kim jest Adam Niemiec? Ja wiem, że książkę można napisać, ale... No nie, to nie aż tak ciekawą postacią to nie jestem. No, jestem zwykłym chłopakiem, który gdzieś tam na początku wychowywał się na targówku w Warszawie do 6 roku życia. Później moja młodość to jest Gocław w blokowisku, w warszawskim blokowisku. No i gdzieś tam później po jakimś czasie, gdy już byłem, no powiedzmy, dojrzałym mężczyzną, wyfrunąłem z domu na początku na Żoliborz do mojej dziewczyny, a teraz mojej przyszłej żony, a teraz żyję sobie spokojnie w Kobyłce. Więc tak wygląda moje życie mieszkalne, że tak powiem, natomiast odkąd pamiętam, no to interesowałem się wędkarstwem i to wędkarstwo jakoś to było coś, co na mnie oddziaływało, nawet no, tak wędkarstwo dobrze na mnie działało, że mama jak gdzieś chciała
gdzieś się źle zachowałem albo chciała, żebym coś w domu zrobił, no to zawsze jak nie posprzątasz pokoju, to nie idziesz na ryby na przykład. I wiedziała, że to jest jedyna przekładnia, żeby tutaj na mnie wpłynąć, więc tak to było. Jeszcze ja też może wspomnę nasze pierwsze spotkanie z Michałem. Ja pamiętam, jak też właśnie ze strony Prestona padła informacja, że ma być nagrany film, czy ja mam jakiś plan, co i jak, więc pierwsza myśl no to był kanał żerański. Akurat to był wtedy fajny czas, bo w kanale były duże płocie. To był taki okres, że były te płocie i te płocie nie były na każdym odcinku kanału żerańskiego na Aleksandrowie, bo to wtedy pojechaliśmy na Aleksandrów, to jest takie miejsce, gdzie zimą się łowi ryby. Natomiast od kolegi Szczepana dowiedziałem się, on miał tam wcześniej zawody i mi powiedział, że był w jakimś tam odcinku i on wygrał sektor, właśnie mówi, duże płocie brały. Ja pamiętam, wtedy sobie pojechałem sprawdzić to łowisko, rzeczywiście były duże płocie. Michał przyjechał i na filmie też fajne płocie udało się złowić. No, Tych ryb było dużo. Dużo. Fajne naprawdę. Jeśli nie widzieliście pierwszego filmu na kanale Prestona, to polecam, bo myślę, że tam dużo mięsa jest. Dużo wiedzy. Tak, to jest... To jest taki film, który można podzielić na 6. No jeśli chodzi o wiedzę, to tak, takie kompendium wiedzy i łowienia szybkościowego, i łowienia płoci na feder i tak dalej, więc na marginesie też polecam ten film. Ale pamiętam, jak mi napisali, że właśnie będę nagrywał z Michałem, ja Michała też nie kojarzyłem i zerknąłem gdzieś sobie na Michała filmy i patrzę, kurczę, facet wszystkie filmy ma nagrane z GoPro. Na patyczku nagrywa i sobie myślę... Kogo mi to wysłali? No tak, naprawdę. Mówiłem ci to kiedyś? Nie. Nie mówiłem tego, Michał. Ja jestem no to ciekawe, jak to będzie. No facet przyjdzie z GoPro i może byś powiedział kilka słów o łowieniu i tak. No ale od razu Michał rozwiał moje wątpliwości, jak wyjął aparaty i zobaczyłem, jak szczegółowo podchodzi do przebitek, a może jeszcze tak, a może poczekaj jeszcze tu, a może tutaj roślinkę. No to już... I zobaczyłem finalny produkt. Jak zobaczyłem ten film, no to muszę przyznać, że pierwszy film to było wow. No to nawet dobrze. na tyle nie liczyłem, powiem szczerze. Nie, tak. no bo tak, no to faktycznie, no bo ja tam kiedyś miałem jakąś przygodę prywatną, nazwijmy to z YouTube'em. Teraz notabene otworzyłem, nie wiem czy wiesz, też kanał prywatny. Także zapraszamy na Michała. Zostawię wam tu gdzieś Just Fishing, po prostu wędkarstwo. Just Fishing. Tak po prostu. Michał tam jest sobie... spinningistą, więc pewnie głównie będą się pojawiały tematy spinningowe, ale... W jakiejś tam wolnej chwili. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. I tam też latam przeważnie z GoPro, no bo to ciężko samego siebie nagrywać z coś głównym o tym aparatem. Coś o tym wiesz. Dokładnie. Adam, to może, znaczy inaczej, pewnie wiesz, od czego wędkarstwo się u Ciebie zaczęło? Jak to się w ogóle zaczęło? Ty wylazłeś z brzucha i od razu z wędką? Czy Nie, najpierw wędka. najpierw wędka? Nie, ja myślę, że jestem ciekawym przypadkiem, takim niestandardowym, jeśli chodzi o zamiłowanie do wędkarstwa, bo jak z wieloma osobami rozmawiam, czy poznałem wielu wędkarzy w swoim życiu, to ci wędkarze rozpoczynali swoje wędkowanie, nie wiem, z tatą, z dziadkiem, także powiedzmy w najbliższej rodzinie był ktoś, kto wędkował. Mój tata nie był wędkarzem, znaczy później jak ja jeździłem na ryby, to przy okazji gdzieś ze mną jeździł, gdzieś tam za mało lata też się przyznał, że jakąś tam wędkę w ręku miał, natomiast to nie był wędkarz, który mnie ciągnął ze sobą, młody, wstawaj rano, idziemy na ryby. To tak nie było, to bardziej było, ja mówię, tata, wstawaj, idziemy na ryby, nie? Więc z domu tego nie wyniosłem. Mój chrzestny, wujek Waldek, on był wędkarzem, ale tak jakby i chyba pierwsze takie przebłyski moje, jeśli chodzi o takie zamiłowanie do tego, no to chyba by były związane z wujkiem właśnie. Tak jak sobie przypomnę, ja nie wiem ile mogłem mieć lat, byłem 5 lat może miałem, może 4, mały chłopak byłem. I pamiętam gdzieś taki przebłysk, jak moi rodzice zabrali mnie właśnie do wujka na ryby. Wujek, przypuszczam, że to było gdzieś nad Bugiem, bo wujek w tamtym okresie łowił nad Bugiem i pamiętam właśnie go ubranego w wodery, jakiś on chyba ze spinningiem chodził, jakiegoś szczupaka chyba wtedy złowił. I mi się to podobało, mi się podobała ta rzeka, ten strój wędkarski, ta ryba. Ja pamiętam, że takie mam gdzieś przebłyski, że ta ryba mi się podobała i nie wiem, czy to można powiedzieć, że to był początek, tak jakby jakaś taka iskierka, która rozpoczęła, ale być może to był ten moment, że
gdzieś tam zaczęło to we mnie kiełkować i pierwsze ryby łowiłem na wsi pomiędzy mniej więcej Mszczonowem a Białą Rawską. Tam moi dziadkowie mieli działkę, przebywali tam od nie wiem, kwietnia do października, po prostu jak było ciepło, to oni tam sobie żyli. Później na zimę wyjeżdżali do Warszawy, więc ja tam spędzałem wakacje, jak nie byłem gdzieś na koloniach czy z rodzicami gdzieś na wczasach, to właśnie spędzałem czas na działce. Dziadek też w okresie młodości był wędkarzem. Jak mi dziadek opowiadał o swoich wędkarskim sprzęcie, jak mi opowiadał, jak zdobywał włosie końskie gdzieś tam na targi wiejskie jeździł i po kryjomu z chłopakami obcinali koniom włosy, żeby wiązać te kosmyki tych włosów i zrobić z tego żyłkę. Tego na oczy nie widziałem, ale gdzieś tam pod szafą znalazłem dziadka spławiki, które sam dziadek gdzieś tam wystrugał, pomalował, więc to był dziadkowy spławik jakiś z kory topolowej z kawałkiem, nie pamiętam, czy to był tonkin, bo miał różne te spławiczki tonkin, ale miał też z pióra gęsiego antenkę, więc taki spławik to był mój pierwszy spławik właśnie zrobiony przez dziadka. Żyłkę jakąś w tym pudle też wyskrobałem, przypuszczam, że to jakaś gorzowska żyłka ze Stilonu była, haczyk prawdopodobnie był zrobiony ze szpilki, wygięty, ciasto uklepane z miękiszu chleba, jakieś tam robaki też mieliśmy, pamiętam, z moim bratem w słoiku woziliśmy, w słoiczku się robiło dziurki i te robaki się przewoziło. Wędkę sobie przygotowałem sam, można powiedzieć. No, ta działka była przy lesie, więc poszedłem do lasu, obciąłem kawałek leszczyny, znalazłem tylko prosty odcinek, przywiązałem żyłkę do szczytówki i nie miałem żadnej wiedzy. Wiedziałem, że tam na takim stawem wiejskim są karasie i po prostu poszedłem na ryby, żeby łowić te karasie. Brań miałem mnóstwo, bo tych karasi było tam dużo, natomiast ja jeszcze nie wiedziałem, jak ten chlebek zakładać na haczyk. Ja się starałem tak go zakładać, żeby ryba się nie ukuła o grot, co było dużym błędem, dlatego nie mogłem zaciąć tych ryb. Miałem odjazdy, ale nie mogłem zaciąć. Zakładałem malutki kawałek chleba, żeby ta ryba pewnie wzięła, ale ona nie miała szans się zapiąć, bo grot był po prostu zasłonięty zbyt twardym ciastem z chleba, ale wtedy pamiętam podczas tej wyprawy pierwszej swojej, myślę, miałem 8 lat. To w takim wieku, gdzie to sam pojechałem na te ryby. Ja chciałem po prostu jechać na ryby. Wiedziałem, że chcę. Więc dziadek mi pozwolił wykorzystać swoje jakieś tam stare sprzęty, które miał. Ja sobie tą wędkę zrobiłem z leszczyny i pojechałem, złowiłem 4 karasie wtedy. I największy był karaś jak dłoń 8-latka, więc to było coś, pamiętam. Tych 4 ryb chyba nigdy nie zapomnę. No i tak się zaczęło, od tego się zaczęło. Później pierwsze ryby, które takie, powiedzmy, bardziej poważne, to były z moim tatą i z moim właśnie wujkiem Waldkiem. To taka trójka, że się spotykaliśmy i we 3 jeździliśmy. Nawet na początku gdzieś to był Kanał Żerański, czy gdzieś na Narew pojechaliśmy. Nie mieliśmy jakichś wielkich, spektakularnych sukcesów. Z tamtych czasów jakichś wielkich ryb nie pamiętam. Natomiast pamiętam pierwszy wyjazd na Mazury. Nie wiem, czy to Mazury, czy Pojezierze Augustowskie. Nad jeziorem Necko wujek wtedy z zakładu pracy miał wczasy. My tam z rodziną dojechaliśmy właśnie do wujka i na pomoście pierwszego dnia, pamiętam, złowiłem taką wzdręgę ładną, piękna ryba, pierwsza moja wzdręga w życiu, piękna, kolorowa ryba, więc ten wyjazd był cudowny, bo codziennie rano wstawaliśmy na ryby, łowiliśmy leszcze, spławiki nam się wykładały na wodę, bo łowiliśmy na spławiki przelotowe, więc to był piękny wypad. Wypływaliśmy też na szczupaki, na spinning, no i tak to się zaczęło gdzieś tam. Później, gdy już byłem młodzieńcem, 15-letnim, zdałem do liceum, więc moja mama mnie zabrała do mojej rodziny, do Ostródy, bo w Ostródzie mam dosyć liczną rodzinę. A pochodzisz z Ostródy? Nie, moi rodzice pochodzą z Warszawy, więc ja tutaj z Warszawy pochodzę, natomiast mojej mamy mama, czyli moja babcia, pochodziła z Wileńszczyzny. Jak była wojna, to ta rodzina babci gdzieś tam się rozproszyła i siostra mojej babci właśnie trafiła do Ostródy i tam osiadła, tam miała dzieci i mam też tam jakieś tam korzenie moje też tam w tej Ostrudzie są. I tam w Ostrudzie
też mam wujka, świetnego wędkarza. Zresztą tam w Ostródzie też mam kuzyna Marcina, który jest mistrzem świata w spinningu, więc jak ktoś jest spinningistą, to Marcina Garnka też kojarzy, to właśnie jest Kojarzę. moja babcia i jego babcia, no to były siostry rodzone, to jesteśmy tak blisko spokrewnieni, więc ja Marcina znam powiedzmy od małego, jak za dzieciaka razem chodziliśmy na ryby. Ale tam akurat w tej Ostródzie, no to mnie wujka Januszka, Januszek zwariowany na punkcie wędkarstwa, bardzo wesoły facet, dowcipny, ale też świetny wędkarz, który udoskonalał swój sprzęt. No to były jeszcze takie czasy, gdzie no ten sprzęt nie był powszechnie dostępny, nie było żadnych internetów i tak dalej. Ten sprzęt się kupowało gdzieś w sklepach wędkarskich, które były no, w tamtych czasach słabo zaopatrzone. Gdzieś tam na jakichś ryneczkach od wschodnich sąsiadów i ten wujek przerabiał te spławiki. Pamiętam, wtedy mnie nauczył właśnie łowienia na odległościówkę przelotową i jak sobie wspomnę to, co on wtedy opowiadał o odległościówce przelotowej, jak przygotowywał swoje spławiki, no to te nowoczesne spławiki, które są do odległościówki, no to one są zrobione według wujka przepisu. Tak, to wujek to przerabiał, tam wklejał dociążenie, bo jak był pusty spławik, to on się odklejał od obciążenia, więc tam dokładał trochę obciążenia, żeby ten spławik lepiej latał. No fajne miał spostrzeżenia i od niego właśnie się nauczyłem i pokochałem w sumie łowienie na metodę odległościową, na spławik przelotowy, no bo on łowił w jeziorach, gdzie tam nierzadko było ponad 5 metrów głębokości, więc trzeba było zestawy przelotowe stosować. On mi pokazał, jak się robi stoperki i tak dalej. Wprowadził mnie właśnie w takie bardziej poważne wędkowanie. Już łowiliśmy leszcze ponad kilogramowe. Dla mnie wtedy leszcz kilo to w ogóle to było spełnienie moich marzeń. To dla takiego 15-latka no to było coś niesamowitego i pamiętam wtedy podczas tych wakacji jeszcze to złowiłem leszcza 1,80 kg, no byłem królem życia. To było coś niesamowitego. Pamiętam, jak wracałem z tym leszczem, ja go zabrałem wtedy, bo wtedy to był czas, że się ryby konsumowało. Jechałem rowerem, tam nie wiem ile, 7 kilometrów miałem z tego jeziora do rodziny w Ostródzie, no to ten leszcz mi tak na bagażniku wisiał. No to tak to wyglądało, no takie były czasy, ale wujek właśnie mnie wtedy, wujek Waldek, tak jakby z nim zaczynałem wędkowanie, to były takie bardzo rekreacyjne wypady. Natomiast wujek Januszek już mocno działał w kole w Ostródzie i tak się zapytał mnie, a ty startujesz w zawodach? I ja w ogóle byłem zdziwiony, że jest coś takiego jak zawody wędkarskie. Więc ja od wujka się dowiedziałem, że są zawody. Ja mówię, no nie startuję, ale ja bym chciał bardzo, ale jak, ale co? I no właśnie mi wytłumaczył, że trzeba iść do koła wędkarskiego, że tam najprawdopodobniej jest grupa działaczy, która organizuje takie zawody, że to jest fajna zabawa, że rozwój wędkarski i tak dalej. No i przez to, że mieszkałem na Gocławiu, to jest Praga Południe w Warszawie, dla tych, co nie znają Warszawy, no to poszedłem po prostu na twardą w Warszawie, gdzie miało siedzibę koło numer 4 Praga Południe i powiedziałem, że ja chcę należeć do tego koła. Tam zdałem jeszcze jako młody chłopak na kartę wędkarską, bo wtedy ta karta była chyba od 16 roku życia, nie każdy mógł mieć, ale jako... A może ja wtedy skończyłem już 16 lat? No nie pamiętam, w każdym razie trafiłem jako taki młody chłopak do tego koła wędkarskiego. Okazało się, że tam jest duże grono takich wędkarzy czy działaczy, którzy bardzo sprzyjali młodzieży i tam była szkółka wędkarska prowadzona przez Adama Koleśnika, czy też prezesa Andrzeja Warchoła i cały zarząd w ogóle. To była grupa ludzi fajnych, sympatycznych, którzy trzymali ze sobą i bardzo mocno wspierali młodzież. Koło numer 4 Praga Południe. No bardzo wiele zawdzięczam ludziom, którzy wtedy byli w zarządzie koła, prezesowi Andrzejowi Warchołowi. To naprawdę taka grupa ludzi, która bardzo przychylnym okiem patrzyła na młodzież, dzieliła się informacjami, jakimiś swoimi spostrzeżeniami wędkarskimi. Tam wtedy takim powiedzmy opiekunem tej grupy był Adam Koleśnik. No i on też wprowadzał fajną atmosferę w całej tej ekipie naszej. W ogóle fajni wędkarze, nawet ta młodzież, która tam uczestniczyła i startowała, to fajni ludzie, z większością z nich utrzymuję kontakt, więc to taki jest czas, który na pewno no mam gdzieś głęboko w sercu i na pewno tego nie zapomnę, więc to był wspaniały czas.
no myślę, że bez wsparcia koła, bez tego, jak właśnie zarząd podszedł do młodzieży, to ja bym nie miał szans, żeby zaistnieć, bo no moi rodzice jakoś nie mieli wielu pieniędzy na to wędkarstwo, wiadomo, w tamtym czasie tyczka, nie wiem, uklejówki, czy cały No, ten to kupa sprzęt, pieniędzy, to nie? był, kurczę, to były olbrzymie pieniądze. No ja pamiętam swoje 2 pierwsze kosze wędkarskie, to ja je sam po prostu zrobiłem. Gdzieś tam wiedziałem, jak one mają wyglądać i zgromadziłem jakieś tam deseczki, sklejeczki i z tego zrobiłem sobie kosz wędkarski. Kto tam hałasuje? Cześć Stasiu. Słuchajcie, jak kogoś będzie szukać z tyłu, no to jesteśmy w siedzibie koła i tu jakby Tak. mogą się różni ludzie przekręcić. Tak, to jest koło otwarte Tak. dla tych, co działają w Tak, że kole. jak będziecie słyszeli, nie wiem co słychać, gotującą się wodę z tyłu, no to po prostu ktoś przyszedł sobie zagotować herbatę. Ale myślę, że możemy śmiało kontynuować, bo na tych krawatowych to myślę, że spokojnie będzie nas słychać. No to dobrze, jak tak mówisz, to ja Ci wierzę. Więc koło od początku, można powiedzieć, wspierało no wszystkich zawodników, tych młodych w kole, więc młodzież to takie było oczko w głowie prezesa. Ta szkółka wędkarska na tamtym poziomie była świetna i pierwsza tyczka, czy pierwszy taki grubszy sprzęt, to był sprzęt, który zapewniło koło. Pierwsze nauki właśnie jakieś wędkowania, no to też zostały wyniesione tam z tej szkółki. Pamiętam, bo koło w Warszawie, Praga numer 4, no to w tamtych czasach to było bardzo mocne koło, jeśli chodzi o zawodników. Tam dosyć dużo ludzi chciało startować w zawodach, a mistrzostwa koła odbywały się nad kanałem Szymońskim. I żeby wystartować w mistrzostwach koła, trzeba było wziąć udział w eliminacjach do mistrzostw koła. Ja nie wiem, czy jest wiele kół w Polsce, które prowadzą eliminacje do mistrzostw koła. W tamtym czasie koło prowadziło, no bo ograniczeniem był autokar. Autokar ludzi jechał na mistrzostwa koła, więc były takie zawody jak eliminacje. Ja pamiętam, w tych pierwszych eliminacjach wystartowałem, złowiłem chyba 2 leszczyki na bacika jakiegoś tam, pamiętam, miałem germinę z przerabianą szczytówką, tą szczytówkę sobie gdzieś tam wyszlifowałem papierem ściernym. A to były Twoje pierwsze zawody, czy nie? No to były, można powiedzieć, jedne z pierwszych zawodów, bo jak ja trafiłem do koła, no to właśnie startowałem w tym kole. To były może pierwsze albo drugie moje zawody w życiu, te eliminacje wtedy do mistrzostw koła. Ja tam złowiłem 2 leszczyki. No, pojęcie miałem naprawdę blade w tamtym momencie, ale no, złowiłem te leszczyki. Miałem ochotkę, zobaczyłem, że coś tam przy brzegu, jakieś bąbelki z dna poszły, więc sobie pomyślałem, że coś tam na tym dnie jest. Założyłem na haczyk ochotkę i złowiłem 2 leszcze. Jeszcze wtedy leszcze miały wymiar i to były wymiarowe leszcze. Pewnie też niewielu wędkarzy pamięta, że kiedyś leszcz miał 25 cm wymiaru, płoć miała 15. Więc złowiłem 2 leszcze i to byłem chyba drugi w tych zawodach juniorskich. No, tak jak mówię, no miałem 15 lat. Wtedy junior nie było kategorii kadeta, juniora i tak jak teraz U15, U20 i U25. To wtedy do 18 roku życia był junior, powyżej to już był senior, więc ja startowałem w tej kategorii do 18 roku życia. Byłem drugi, zakwalifikowałem się na mistrzostwa koła i pamiętam, jak wracaliśmy z tych mistrzostw koła. W ogóle na tych mistrzostwach koła chyba zająłem 4. miejsce. Pierwszą turę wygrałem w juniorach, w drugiej turze byłem dalej i ostatecznie było tak, że tam punktami była niewielka różnica, natomiast no, znalazłem się na 4. miejscu, no co i tak było dla mnie wielkim sukcesem. Pucharu nie wygrałem wtedy, no, ale byłem 4. jakoś tam. Jakbyś od razu zaczął puchary wygrywać, to... No ale to było fajne. Pamiętam, że te mistrzostwa mi się podobały. No takie nowe dla mnie to wędkarstwo było. Zacząłem łowić batem, wędką bez kołowrotka, no bo te pierwsze moje wypady z wujkiem Waldkiem, no to były wypady z wędką teleskopową, wędka z kołowrotkiem. Takie rekreacyjne, toporne, komunistyczne łowienie. Słaba sygnalizacja, no tak jeszcze nie do końca czułem to wędkarstwo, tak nie bardzo rozumiałem, a tutaj już na tych zawodach troszkę więcej poznałem. Pamiętam, jak wracaliśmy z tych zawodów, to w kole wtedy w 4 startował pan Stefan Kusiak. Zresztą chyba Stefan jest do tej pory w tym kole cały czas i no Stefan już był
starszym wędkarzem w wieku moich rodziców i startował wtedy w seniorach, ale właśnie był bardzo otwarty do młodzieży i pamiętam, jak usiedliśmy sobie, rozmawialiśmy, on właśnie powiedział, jak robi się zanętę uklejową, bo tam ukleje w tamtych czasach, łowienie uklei, no to było w okręgu mazowieckim szczególnie, no to było coś niezmiernie ważnego. Zresztą te ukleje uważam, że na start dla każdego wędkarza są fajne. One uczą pewnej systematyczności, czytania wody, refleksu, reagowania na to, co się dzieje w łowisku, momentu do zacięcia i tak dalej, więc pamięć mięśniowa, bo to cały czas ten zestaw się przerzuca i właśnie pamiętam wtedy pan Stefan nam opowiadał, jak on robi zanętę uklejową, że to takie bardzo proste, no bo wtedy jeszcze też na marginesie dodam, że nie wiem, czy wtedy chyba jeszcze nie były dostępne nawet zanęty uklejowe w sklepach, może gdzieś tam pokątnie można było kupić jakieś zanęty Sensasa 515, czy może Surface, czy Ramo miało jakąś tam zanętę 590, ale to były zanęty no, poza zasięgiem kieszeni małolata i też trudno dostępne. To nie było tak, że teraz się wchodzi się kupisz albo internet. I z paczkomatu się wygodnie odbiera. To tak nie było. Nara. Więc trzeba było sobie samemu radzić, więc pan Stefan podpowiedział. Jedna część bułki, pamiętam, tartej, mielonej, jedna część mąki kukurydzianej, to była baza, do tego dodawaliśmy jakieś tam swoje składniki w postaci mleka w proszku, które dawało chmurę w wodzie, ale nie można było tego mleka dodać za dużo, no bo mleko też kleiło i ta zanęta taka ciapkowata się robiła, dodawaliśmy trochę, ja później doszedłem, że ukleje lubią słodkie zanęty, więc dodawałem troszkę cukru, budyń dodawaliśmy bananowy, bo on dawał troszkę zapachu w tej zanęcie. No i tak zaczęliśmy te ukleje łowić i tak tutaj w tym kole działaliśmy. I ta umiejętność tych łowienia uklei, przez to, że od wielu, wielu lat w okręgu mazowieckim na zawodach się to łowiło No gdzieś. ile miałeś wtedy mniej więcej lat? Jak do koła trafiłem, to miałem 15 lat. To był około 91 roku. No i potem co? Po tym kole. Startowałeś? No jak startowałem w kole, no to się powiedzmy ci, co tam zarządzali tą szkółką naszą, tą młodzieżą w kole, no dostrzegli, że radzę sobie, więc dali możliwość, żebym startował gdzieś na wyższym poziomie. No, wtedy wyższy poziom dla mnie no to były zawody okręgowe. Chyba pierwsze zawody okręgowe, w których wystartowałem, to zająłem chyba drugie miejsce w tych zawodach. Drugie albo trzecie miejsce. Właśnie około 15-16 lat. Tak. Rok starszy może byłem. Po tych mistrzostwach koła w następnym roku. Pierwsze wiosenne zawody okręgowe, ja tam wystartowałem i dosyć, nie pamiętam, drugi, trzeci, jakoś nieźle tam w tych zawodach wypadłem. Nie było dużo ryb, było zimno, pamiętam, ja tam sprzęt miałem skromny dosyć, bo to jeszcze był sprzęt, tak jakby, który musiałem sam sobie zapewnić. No ale zająłem dosyć wysokie miejsce wtedy, pamiętam, w tych zawodach i to był taki mój pierwszy większy sukces. No i startowałem już później w drużynie kołowej, gdzieś tam jak były zawody, czy na Wiśle, czy na Kanale Żerańskim, to gdzieś cały czas reprezentowałem koło na tych zawodach. Z różnym skutkiem były momenty lepsze i gorsze. Takim fajnym też momentem przełomowym dla mnie było poznanie Zbyszka Bystydzińskiego. Zbyszek w tamtym czasie był jednym z czołowych juniorów w całej Polsce. To Zbyszek pochodził właśnie z bardzo wędkarskiej rodziny, bo jego tata Darek, jego mama Ewa, jego siostra Zosia, no to byli wędkarze, którzy w okręgu mazowieckim stanowili o sile tego okręgu we wszystkich kategoriach. Więc Zbyszek był w kadrze juniorów, pani Ewa, jego mama, była w kadrze kobiet, startowała w Mistrzostwach Świata. Zbyszek też startował w Mistrzostwach Świata, więc Zbyszek był, powiedzmy, moim takim pierwszym naturalnym idolem. Mimo że jesteśmy rówieśnikami, no to Zbyszek już był zdecydowanie na wyższym poziomie wtedy. I gdzieś tam tego Zbyszka poznałem, no coś tam zaiskrzyło, no znaleźliśmy wspólny język i Zbyszek też się dzielił swoją wiedzą ze mną. Też mi tam wiele rzeczy pomógł w tym pierwszym okresie, do tego stopnia, że pamiętam, jak były mistrzostwa okręgu, to było ostatnie mistrzostwo okręgu w moim tak jakby juniorskim życiu, miałem 18 lat, to były zawody na Podzamczu w Warszawie. Ja wtedy na Podzamczu spędzałem bardzo dużo czasu, właśnie z Maćkiem Perkowskim, który był w tamtej szkółce, żeśmy całe lato spędzali. Jechaliśmy pierwszym autobusem na ryby, wysiadaliśmy na Podzamczu,
sprzęt mieliśmy na plecach i łowiliśmy, aż nam się znudziło i następnego dnia znowu przyjeżdżaliśmy na Podzamcze na ryby. Łowiliśmy przepiękne ryby. Ja pamiętam z tamtych czasów mam rekord leszcza 63 cm. I takich Podzamcze to rozumiem, że Wisła. Więc to dla mnie to była ryba, ja pamiętam, miałem wagę jakąś taką radziecką, no to mi się zatrzymała ta waga sprężyna, coś tam poszło na 3,5 kg. Więc dla chłopaka 18-letniego, gdzie wcześniej łowił jakieś takie, głównie uklejki, czasami się zdarzały takie ryby, no to był olbrzymi leszcz. No I takich leszczy ponad 2 kg w tamtych czasach łowiliśmy bardzo dużo. Wisła w Warszawie, Podzamcze, za plecami mieliśmy zamek, czy tam tak troszkę po skosie. To tam było... Tyle było leszczy. No naprawdę to było świetne łowisko. Krąpi, leszczy. No, a łowiłeś tam jakoś ostatnio, czy nie? Czy nie ciągnie? Czy nie można, czy nie? Właśnie teraz jest problem, bo tam, nie wiem jak dokładnie teraz, ale jakiś czas temu latem to tam były ogródki piwne, więc tam była po prostu dyskoteka. Tam jak szedłeś, to cały czas było wesoło. No dobra, to znaczy... Młodzież spędzała noc, więc tak i do końca nie było bezpiecznie. Wtedy było jeszcze, ten brzeg był zarośnięty, więc tam nie było. Więc było tam fajnie. No. I tak może na marginesie jeszcze tutaj śmieszną historię opowiem, właśnie jak z Maćkiem jeździliśmy na ryby, to teraz wiadomo, są pokrowce, kosze wypasione wędkarskie, sprzęt i tak dalej. Mój sprzęt w tamtym czasie wyglądał następująco. Miałem kosz wędkarski, który zrobiłem ze sklejki i z jakichś tam deseczek, które mi się gdzieś tam udało zdobyć własnoręcznie. Także miałem kosz wędkarski, który wyglądał nieźle, myślę. Ale żeby na nim siedzieć wygodnie, no to musiałem pod nóżki, no bo tam nie było regulowanych nóg, tylko musiałem sobie tu kamyczek podłożyć, tu kawałek jakiegoś innego znaleziska z nadbrzegu, tu gdzieś podkopać, żeby w miarę wypoziomować. Nogi miałem niewypoziomowane, bo podnóżka nie było. Więc miałem tak, kosz wędkarski, który miałem na ramię. Wędkę woziłem w tubie, tak jak teraz są takie kartonowe tuby, to ja taką tubę miałem owiniętą szarą taśmą. To było takie zabezpieczenie przed deszczem. Tata mi do tego pokrowca dorobił no taki uchwyt na ramię, więc zamontował do tej tuby jakoś, już nie pamiętam jak on to zrobił, no ale miałem pasek jakiś taki parciany, gdzie mogłem ten pokrowiec zarzucić na ramię. Uszył mi też chyba z takiego zwykłego worka okrągły taki pokrowiec na siatkę, tam chowałem siatkę i obręcz do podbieraka i jeszcze miałem miskę do mieszania zanęty, taką miskę kupioną w AGD, taką zwykłą taką michę i ta miska jeszcze też tam wchodziła, że mogłem zapiąć i to był cały mój sprzęt, który brałem ze sobą. W koszu były zestawy, były zapasowe przypony. W tej części dolnej, bo kiedyś kosz wędkarski, no to miał tą część dolną taką, gdzie tam można było i kanapki włożyć, tam i miałem 3 szuflady, no to w tej dolnej części tam miałem, nie wiem, paczkę zanęty, paczkę płatków owsianych, kilo mąki, żeby skleić tą zanętę, trochę żwiru, żeby dociążyć. Robaki miałem tylko na haczyk, no bo nie stać nas było, żeby dodawać cokolwiek do zanęty i żeśmy tak całe dnie spędzali, ale do czego dążę? Jechaliśmy autobusem. Jeżeli jechaliśmy porannym autobusem, no to te autobusy były puste, więc tam w ogóle się jechało bardzo komfortowo. Natomiast jak wracaliśmy, to wracaliśmy koło 17, no to były godziny szczytu w Warszawie. Więc jak jechaliśmy w Warszawie, no to autobus był pełny, a my wsiadaliśmy do tego autobusu z siatką, która śmierdziała niemiłosiernie, więc jak już wsiadaliśmy do tego autobusu, wymazani śluzem, bo łowiliśmy naprawdę dużo wtedy leszczy, wymazani śluzem ze śmierdzącą siatką, która no, była jeszcze mokra. No ale jak wchodziliśmy do tego autobusu, no to ustawialiśmy sobie kosze, tam gdzie wózek na przykład się przewoził, ustawialiśmy sobie kosze i siadaliśmy na tych koszach. Małolaty, tam mieliśmy, nie wiem, 17 lat załóżmy i pamiętam taką sytuację, jak siedzieliśmy z Maćkiem i przyszła do mnie jakaś pani i tak mnie zaczęła trącać torbą. Tak na początku nie wiedziałem, o co jej chodzi, ale ona później się otworzyła i mówi: co za niewychowana młodzież, może byś mi ustąpił miejsca. No ale my z Maćkiem byliśmy wesołe chłopaki, więc bardzo proszę, niech pani sobie usiądzie. No i ta pani się rozgościła na tym naszym koszu wędkarskim, ale coś jej nie pasowało, bo tam nie było za duże to siedzisko, nie było oparcia oczywiście, więc tak zaczęła siedzieć. Zaczęła się oglądać i mówi: a co to jest w ogóle? Co to za siedzenie, co to za fotel jest? No to jest nasz fotel. No i ta pani zaczęła nas przepraszać, a my mieliśmy fajny ubaw wtedy.
No ale to tak na marginesie dodałem, jak to wyglądały te pierwsze podróże. Wracając do Zbyszka Bystrzyńskiego, więc Podzamcze, które no, miało być areną mistrzostw okręgu, no znaliśmy bardzo dobrze, bo ja tam bardzo dużo łowiłem. Naprawdę wiele godzin spędziłem na tym łowisku i zbliżały się mistrzostwa okręgu. No i wiedziałem, że przez to, że tyle czasu spędziłem na tym łowisku, już zacząłem tak troszkę lepsze wyniki osiągać, więc znałem też swoje miejsce w szeregu. Wiedziałem, że na pewno będzie się liczył wtedy na tych zawodach Zbyszek, no, który był w kadrze narodowej i on sobie radził wszędzie dobrze. Darek Podsiad, który też był drugim wędkarzem z okręgu mazowieckiego, też mój rówieśnik, który też w tamtym okresie no, radził sobie świetnie. Ja i czwartym takim wędkarzem, który powiedzmy pojawił się w ostatniej chwili, to był Wojtek Kamiński. Wojtek Kamiński, który chyba 2 lata później został mistrzem świata juniorów. Więc to były takie, można powiedzieć, pierwsze większe zawody Wojtka. Wojtek jest 3 lata młodszy, więc no taka różnica była duża wieku, no bo chłopak, który ma 18 lat, a 15-letni jakiś tam młodzieniec, no to jest różnica wieku. Ale Wojtek jak na swój wiek był dosyć wysoki, więc on wzrostem od nas nie odstawał. Może miał mniej doświadczenia, natomiast no, jego na pewno dużym atutem była obstawa, bo jego obstawiał wtedy Krzysiek Bukrak, w tamtym czasie członek kadry narodowej, jeden z najlepszych wędkarzy. No i ja, ten małolat, wtedy no, udało mi się wygrać te mistrzostwa okręgu. No to przez długi czas to był taki, no mój, powiedziałbym, takie spełnienie marzenia, bo te mistrzostwo okręgu, to tam w tym okręgu mazowieckim wygrać było prawie niemożliwe. No 2 członków kadry narodowej, to ścisłej kadry, wielu świetnych wędkarzy. Małolat. A mnie i Wojtek, który się wtedy pojawił i później już miał bardzo dobre wyniki. No ale wtedy Wojtkowi się nie udało ze mną wygrać. Pierwszą turę wygrałem ja, drugą turę wygrał Wojtek, ale przez to, że Wojtek był 4. w pierwszej turze, a ja byłem 3. w drugiej, to tak punktami się ułożyło, że ja wygrałem wtedy te mistrzostwo okręgu. No i to był taki pierwszy sukces. Jak wygrałem te mistrzostwa okręgu, no to ktoś z okręgu mówi, to będziesz jechał na mistrzostwa Polski. Jakieś Grand Prix zawody są juniorów, więc po tym wygraniu tych mistrzostw okręgu pojechałem na mistrzostwa Polski, gdzie poniosłem klęskę. Ja wtedy na tych mistrzostwach się dowiedziałem, co to jest Jokers, bo ja w ogóle wcześniej nawet sobie nie zdawałem sprawy, że jest coś takiego to był 93 rok chyba. W ogóle nie wiedziałem, że jest coś takiego jak Jokers. I tam na tych mistrzostwach właśnie ktoś tam pod zlewem był, pamiętam, mieszkaliśmy wszyscy razem w jakimś akademiku i ktoś pod zlewem coś mówił. Więc co to jest? Co to tak śmierdzi, nie? To jest Jokers. Po co ci ten Jokers? Jak to po co? Do zanęty. Takiego śmierdziucha, no człowieku, to ryby uwielbiają. I dopiero później się nauczyłem, co to jest Jokers. No ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, więc ja tam poległem, a tam to było w Płocku i tam Ochotka i ten Jokers był bardzo ważny. Wtedy nie było limitów i ci, co mieli wiadro Ochotki czy pół wiadra, no to po prostu zabierali ryby. Ja tam brania nie mogłem mieć. Mimo że w tamtym czasie naprawdę wydaje mi się, że jeśli chodzi o prowadzenie zestawu na rzece, no byłem włowiony, bo tak jak mówię, dużo czasu spędzałem na tej Wiśle, to była taka moja woda, bardziej na kanałach nie umiałem łowić, bo mało czasu spędzałem na kanałach, ale wtedy na rzece myślę, że byłem dobry, ale w tym Płocku poległem strasznie, nie mając Ochotki Jokersa, to było straszne, ale drugie zawody, na które pojechałem, a może nawet to były wcześniej, jeszcze przed Mistrzostwami Polski, Stasio Wolicki. Pan Stasio Wolicki to kiedyś była taka osobowość wędkarska, która pracowała w okręgu i Stasio Wolicki mnie zabrał na zawody ogólnopolskie, właśnie jako mistrz okręgu, mówi, to pojedziesz na zawody ogólnopolskie juniorów. To były takie, wtedy tylko juniorzy mieli swoje oddzielne zawody i pamiętam, pojechałem, to jest ważne, bo wrócę do tego tematu, na Wartę w Świerkocinie. Organizował Gorzów Wielkopolski, zawody na Warcie. I ja pamiętam, że jak podjechałem na tą wodę, to chciałem, żeby mi ktoś wtedy zdjęcie zrobił, bo myślę, że to wyglądało tak, że moja szczęka była na ziemi. I ja po prostu chłonąłem widoki, które tam zastałem. Przepiękna rzeka, naturalna, dostęp dla wędkarzy. No po prostu takie, wyobraźcie sobie, idealne łowisko rzeczne, to właśnie taka Warta. Dla mnie to ten zapach, który tam na tej łące, to był czerwiec, który tam był, no to ja do tej pory gdzieś tam w głowie mam. I to było takie moje pierwsze ogólnopolskie łowisko, gdzie wyjechałem z tego kanału, z tej Warszawy, z Podzamcza, z zabetonowanej wody, na taką piękną, dziką rzekę. I ta rzeka, tak jakby, to była moja miłość od pierwszego wejrzenia. No i tak to były moje... Po tym się skończył czas moich
juniorskich startów, więc praktycznie w juniorach ja nie startowałem, bo tylko zacząłem, jakiś tam sukces uzyskałem na arenie tej okręgowej, no i PESEL powiedział, bracie, idź odbierz dowód osobisty, idź na komisję wojskową, bo już jesteś dorosłym facetem i teraz będziesz startował z tymi facetami, co mają już wąsy, brody, żony, rodziny i tak dalej i doświadczenia tyle. Nie? Ale myślę, że do tego jeszcze wrócimy potem w trakcie jakby na naszego podcastu, bo potem ten temat zawodniczy poruszymy trochę sobie jeszcze bardziej. Adam, mnie interesuje, bo ja nie wiem, czy na ten temat rozmawialiśmy, czy nie, ale nie wiem, znasz takie powiedzenie, jak ktoś mówi, że taki z ciebie wędkarz, a na święta rybkę trzeba w sklepie kupić? Znasz to, czy nie znasz? Mówią ludzie takie Mówią, rzeczy. tak. Jakie masz do tego podejście? Ty jesteś taki wędkarz, że trzeba rybę w sklepie kupić, czy jednak jakby masz to... Jakie masz podejście do no-kill, do tego, co się teraz dzieje, co jest bardzo modne, czyli do kategorycznie nie zabierania niczego, wypuszczania kategorycznie wszystkiego? Jakie jest Twoje podejście? Bardziej takie zdroworozsądkowe? Czy... Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Ja na pewno jestem za tym, żeby wypuszczać duże ryby. Rekordowe, duże ryby powinny wracać do wody. Ja mam do nich wielki szacunek. No skoro im się udało przeżyć w tych trudnych polskich warunkach i dorosnąć do tak dużych rozmiarów, no to dajmy im szansę dalej się rozmnażać. Ja to tak trochę podchodzę do tych dużych ryb jako do takich, powiedzmy, pomników przyrody. Ja wiem, że pomnik przyrody to jest jakieś drzewo i na rybę się nie mówi pomnik przyrody, bo to mi kiedyś jakiś tam znajomy biolog wyjaśnił. Ale to jest taki trochę... Natomiast ja do tego podchodzę jak do takich pomników przyrody. No dęba Bartka nikt nie będzie ścinał i nikt nie będzie w kominku tym palił. No, są mniejsze dąbki, krzywe jakieś takie, trzeba je ściąć i spalić. Czy nie wiem, jakieś drzewo papierowe i tak dalej, no to leśnicy będą pewnie wiedzieć, jak to lepiej nazwać i które drzewa wykorzystać. I myślę, że jest podobnie z rybami, więc wszystkie duże ryby powinny być według mnie absolutnie chronione. W każdym gatunku to powinny być ryby chronione. Więc jeżeli okręgi czy gospodarze wód wprowadzają górne wymiary ochronne, to jest świetny pomysł i zachęcam, naprawdę zachęcam wędkarzy, tych, którzy jeszcze tego nie rozumieją, żeby te największe ryby wypuszczać, bezwzględnie. Nawet jak się złowi tylko jedną rybę, ale to jest ryba okazała, po prostu zrobić sobie zdjęcie i to jest jak ktoś ma wagę zważyć, zmierzyć, to naprawdę zmierzyć można bardzo prosto. Nawet jak nie macie miarki, to można na wędce sobie zaznaczyć, ile ta ryba miała i żyć tym wspomnieniem, a ona sobie dalej pływa i jest szansa złowienia tej ryby. Ktoś może, ja Ci jeszcze dalej tutaj dokończę, ale jeszcze a propos, jak już rozmawiamy, to ktoś może powiedzieć, że taka wypuszczona ryba, to co się z nią stanie, bo też takie gdzieś tam nieraz filmiki czy rolki, widziałeś, puszczaliśmy na Facebooku i ludzie bardzo hejtowali, że te ryby nie przeżywają, że nie wiadomo, co się z tymi rybami dzieje. No ja uważam, że to są brednie. To, co piszą ludzie, to w większości to są brednie, bo niejednokrotnie słyszałem od wędkarzy, gdzie łowili 2 razy tego samego szczupaka rekordowego. Ja Ci jeszcze wtrącę, to mi się przypomina teraz sytuacja. Jest taki kanał na YouTube, który transmituje zawody. Oni organizują jakieś zawody wędkarskie, to są zawody spinningowe. To w jednym sezonie była ekipa, która złowiła szczupaka i to jakiegoś tam 115 czy 120. Zmierzyli go, jakby zaliczyli im go w tabeli i tak dalej, wypuścili i w kolejnym rzucie złowili jeszcze raz tego samego szczupaka. Złowili go jeszcze raz i to czaisz, rzut po rzucie, nie? W ciągu 5 minut, 3 minut ten szczupak zażerował jeszcze raz i jeszcze raz strzelił przynętę i jeszcze raz go wyciągnęli, nie? Także to też... Więc nawet można by powiedzieć, że ta ryba musi dojść do siebie po tym holu, że ona jest taka zmęczona, musi dojść. A to, co Ty mówisz, no to... To była duża ryba, która też, tak jak mówisz, potrzebuje troszeczkę więcej czasu, żeby się jednak natlenić, te mięśnie i tak dalej. Więc ja myślę, że że te ryby tak bardzo są męczone i one muszą długo dochodzić do siebie, myślę, że nie do końca to... Może być trochę naciągnięte. Nie? Tak. Ja na swoim przykładzie na przykład mogę opowiedzieć historię, gdzie pojechaliśmy, jak pracowałem jeszcze w wędkarskim świecie, pojechaliśmy z ekipą wędkarskiego świata do Szwecji i tam udało mi się złowić szczupaka 115 cm. 115 to jest bardzo ważne, żeby tę wartość zapamiętać. Byłem na pontonie z Marcinem. Akurat to był też
ciekawy dzień, bo tego dnia odwiedziła nas ekipa ze szwedzkiej gazety. Tam był fotograf, był autor, który... Ta gazeta dowiedziała się, że tu przyjeżdża ekipa wędkarska z Gazety Polskiej, no i odezwała się do nas, czy mogliby zrobić o nas jakiś reportaż i przyjechał właśnie fotograf profesjonalny, przyjechał właśnie jakiś autor tego artykułu no i oni z nami najpierw pogadali, no i później my ich zaprosiliśmy, żeby popłynęli z nami na ryby. Były 3 ekipy wtedy, Marek Szymański, z kim Marek był? Ze Zbyszkiem Stępniem, Jacek Kolendowicz z Tadziem Zaleskim, ja byłem z Marcinem. No ja spławikowiec, Marcin grafik, też tam powiedzmy najsłabsi wędkarze spinningowi z całej tej ekipy. Marek Szymański, wiadomo, no figura, jeśli chodzi o łowienie dużych ryb, Jacek Kolendowicz, wielokrotny mistrz Polski, no wybitny też spinningista, a ta ekipa z jakiegoś powodu powiedziała, nie, my z tymi 2 popłyniemy. I oni dostali swój ponton, my swój. No i jak się okazało, na tej mieli nosa, bo tego dnia właśnie złowiliśmy jednego z największych szczupaków tej wyprawy, 115 cm. Więc mam piękne zdjęcia z tej wyprawy, bo ten fotograf był na drugim pontonie, ja holowałem rybę, on mi robił zdjęcia. Więc była wspaniała wyprawa. Marcin mierzył tą rybę, bo ja ją trzymałem tutaj przy pysku. Marcin mierzył ogon, 115, zrobiliśmy zdjęcia i tą rybę, kurczę, ja już się przestraszyłem, mówię, ta sesja wędkarska, ten hol. Miałem wrażenie, że długo ta ryba nie chce odpłynąć. Przy brzegu była taka sfalowana woda, ja mówię do Marcina, chodź na otwartą wodę, wypłyniemy. Tam jest woda bardziej klarowna i w tej klarownej wodzie rzeczywiście ta ryba szybciej doszła do siebie, odpłynęła. Ja tą rybę złowiłem, ona była dosyć szczupła, długa, ale dosyć szczupła i miała takie bardzo charakterystyczne znamie na boku. I przedostatniego dnia chyba jakoś tam się zamieniliśmy na pontonach i Marcin popłynął ze Zbyszkiem. Jak wrócił, to się pochwalił, że złowił szczupaka 117 cm, przepięknego szczupaka z takim wielkim bębenem tutaj. Jak go trzymał, to aż mu się wylewało spod rąk brzuch tego szczupaka. Mówię, jejku, jaka piękna, wielka ryba. Ale mówię, słuchaj, on ma tak jakoś tam przy tym pyszczku, tak jak ten mój. Ta płetwa gdzieś tutaj też taka jakaś skaza. Mówię, to on wygląda jak ten, co razem żeśmy, Marcin, na tym pontonie złowili. Marcin mówi, nie no zobacz jaki brzuch man, w ogóle to inna ryba. No, twój 115, mój 117, z wielkim brzuchem. I później, nie wiem, tydzień czy 2 tygodnie spotkaliśmy się w redakcji i Marcin zrzucał zdjęcia na nasz wspólny dysk. Ja zacząłem te zdjęcia przeglądać. Mówi, daj mi prawy profil, bo na tym prawym profilu było widać właśnie to znamie tej ryby. Ja to znamie do końca życia będę gdzieś tam miał w głowie, bo to jest mój największy szczupak, który w życiu złowiłem. Przepiękny. I na jednym zdjęciu akurat jak Marcin holował tą rybę, to Zbyszek mu zrobił zdjęcie, jak ten szczupak tak przy powierzchni był. I dokładnie to samo znamie było, więc Marcin złowił rybę z 500 metrów, w tej samej zatoce, ale z 500 metrów dalej, z wielkim brzuchem, 117 miał, jak Marcin sobie mierzył, to zmierzył 117, a mnie zmierzył 115. Więc złowiliśmy tą samą rybę w przeciągu 2 dni i ta ryba była w doskonałej kondycji, wygląda przepięknie, więc naprawdę warto wypuszczać te duże ryby, bo one myślę, że to jest świetny materiał genetyczny. Pewnie genetycy, ichtiolodzy by lepiej o tym powiedzieli, ale ja mam takie przeczucie, więc duże ryby wypuszczamy. Cofnę się do tego, co mówiłeś, czy zabieramy ryby. Nie wiem, czy w tym roku zabrałem jakąś rybę. W zeszłym. W tym na pewno nie zabrałem, bo jest 2025, ale w 2024 nie przypominam sobie, żebym coś zabrał, ale zdarzy. Tego luźne podejście. Luźne, tak. No, oczywiście jak złowię wiadro ryb, to nie zabiorę wiadra ryb, no to jest oczywiste, nie będę rozdawał sąsiadom, karmił świniaka i tak dalej, nie? Natomiast zdarza mi się, nie wiem, zabrać, jak złowię 2 czy 2,5 kilogramowego leszcza, uwielbiam z grilla. Na przykład taką historię może śmieszną opowiem, nigdy tego publicznie nie mówiłem, ale może to was jakoś tam rozśmieszy. Mieszkam w pięknym miejscu w Kobyłce, na takim zamkniętym osiedlu, gdzie jest wspaniałe grono sąsiadów. Tam jest taka komuna, że jak ktoś coś potrzebuje, no to może liczyć zawsze na pomoc sąsiedzką. Sąsiedzi, ja tak to odbieram, patrzą na drugiego sąsiada z uśmiechem i raczej chcą pomóc, a nie życzą źle sąsiadowi. Więc jest naprawdę fajny klimat na tym osiedlu.
I jeden z sąsiadów no wyprowadził się. Akurat on służył w wojsku, skończyła mu się służba, więc wrócił do siebie. On tam z okolic Poznania był, więc wracał, ale przed wyprowadzką zorganizował taką pożegnalną imprezę. I tak się zastanawiam, co ja mogę mu dać. No co przyniosę, kolejną flaszkę wódki, czy no wiadomo, jak jest na takich imprezach. Więc pomyślałem sobie, to był taki czas, że akurat miałem szansę złowić ładnego leszcza i zabrałem 2 leszcze. Tych leszczy złowiłem dużo, zabrałem 2 leszcze, przygotowałem je odpowiednio. Tego przepisu mnie kiedyś Andrzej Bukrak nauczył na obozie wędkarskim. Jak ja byłem mały chłopak, Andrzej był no, też wędkarzem z kadry, też przygotował, pamiętam, ryby z grilla w folii, z cebulą w środku, obsypane wegetą, obficie i ta folia nasmarowana masłem, ryba odpowiednio przechowana na tym grillu. No jest cudowna, naprawdę jest świetna. No ktoś powie leszcz, więc taka też reakcja była tych gospodarzy. Jak ja przyszedłem, mówię, mam dla was specjalny prezent. Rybę z grilla. O, rybę, a jaką rybę? Leszcza. Leszcza? I tak widziałem, że no dobra, no nie wypada się nie ucieszyć z prezentu, to połóż gdzieś tego leszcza. No i tam z tego grilla różne ludzie rzeczy jedli, te kiełbaski tam jedli. No i później mówię, to co, pusty ten grill? To weź Radek, dawaj te leszcze na grilla. I oni te leszcze zrobili z grilla. No to była uczta, no wszyscy, co tam... Palce lizać. Tak, ten leszcz, po prostu te leszcze leżały gdzieś tam na tej folii rozgarniętej, no to ludzie na początku sobie gdzieś tam nakładali na talerz. Oczywiście no, trzeba było te małe ości wybierać. Natomiast to była no, smaczna ryba i później to było tak, że wszyscy usiedli po prostu przy tych rybach i jeszcze każdy ze wspólnego talerza wszyscy jedli i się zachwycali, jaka to jest wspaniała ryba, więc zdarza mi się zabrać. Nieraz zabiorę, nie wiem, z 15 płotek sobie usmażyć, żeby tam coś A zjeść. zrobiłbyś taką rybę od razu nad wodą? Czy robiłem? Nie, no czy zrobiłbyś? Oczywiście. Od razu jakby nad wodą. W sensie wyciągasz z wody, jakby oprawiasz go i tak dalej na grilla i jest petarda. Nie trzeba grilla, żeby tak ryby Okej. No tak jak mówię, No ja myślę, że to nawet może być ciekawy gdzieś tam pomysł, wiesz, na film, no. Bo jakby, no, kurczę, zabrać rybę to nie grzech, nie? No nie, jakby, no wiesz, polskie prawo to dopuszcza, tylko tak. ja apeluję, żeby robić to z głową, No, żeby nie... Dokładnie, no żeby nie smażyć 6-kilowego leszcza czy 5-kilowego leszcza, ja to rozumiem, nie? Albo, nie wiem, 22-kilowych leszczy, no bo to jest bez sensu, to masarnia się robi, nie? No Ale tak, no bo to... jednego myślę, że to jest... Więc jak ja widzę wędkarzy na kanale żerańskim przychodzą i nałowią wiadro i zabierają wiadro, żeby przyjść po następne wiadro następnego dnia, to ja po prostu, ja tego nie rozumiem. To przetwórnia rybna, no to... No tak. Ja rozumiem, że ktoś ma ochotę na rybkę, se weźmie 10 płotek, sobie usmaży na kolację, jest zadowolony, ale wiadro to jest niepoważne. Złowi, nie wiem, 10 sandaczy, zabierze 10 sandaczy. No po co ci te 10 sandaczy? No tak. Złowisz 10, wybierz sobie jednego na kolację, dziękuję, resztę wypuść i miej satysfakcję. Jeden na kolację to tak jest dużo, szczególnie jak są jakieś sandaż, gruba ryba. I daj sobie szansę, żeby następnego dnia złowić rybę. No ryby, to tak jak Marek Szymański powiedział, no rybobranie to nie jest grzybobranie. To nie jest tak, że dzisiaj sobie nakosimy prawdziwków, za 2 dni przyjdziemy, znowu są, nie? To jest tak jak kiedyś, no nie wspomnę, wędkarza, który mi opowiadał, no byłem na kanale, łowiłem okonie, pierwszego dnia złowiłem 21, następnego dnia złowiłem 17, później było 15, później 10, a w czwartek przestały żerować. No to tak to mniej więcej wygląda, No, więc wiadomo, mam zależy. takie zdroworozsądkowe podejście do tego. A jeśli mówisz o rybach takich, które no po łowieniu można zjeść, no tak jak mówiłem, że od Andrzeja Bukraka się nauczyłem właśnie tej ryby w tej folii, no to miałem taki przykład, właśnie byliśmy na obozie wędkarskim, jak byłem właśnie tym młodym chłopakiem, no to jeździłem na obozy wędkarskie z okręgu mazowieckiego, wtedy pan Stasio Wolicki takie rzeczy organizował. No i tam Andrzej zabraliśmy, to były drobne rybki, jakieś krąpie, nie łowiliśmy wielkich leszczy, krąpie, trochę płotek i on to zrobił właśnie w folii. I takie ryby, które wydawałoby się, że są no niejadalne, no były przepyszne, no świetnie zrobione, przepyszne były. Ale myślę, że taka największa uczta kulinarna, którą sobie zrobiliśmy, to była właśnie podczas tego wyjazdu, co wspominałem, co byłem z Tadziem Zaleskim, właśnie z Jackiem, z Markiem, ze Zbyszkiem i z Marcinem. Byliśmy na Mazurach
I gospodarz, u którego tam mieszkaliśmy, powiedział, że jest takie leśne jeziorko, to jest jakiegoś tam stowarzyszenia wędkarskiego i żeby tam się dostać, to trzeba mieć te 2 klucze. I wyjął klucze, mówi, jak chcecie, to możecie sobie tam pojechać. Podjeżdżacie tam na teren, a jakie tam ryby się łowi? No tam głównie są pstrągi. Pstrągi jakieś, nie wiem, czy palie były, ale mówię, że głównie są pstrągi, to były tęczaki. Można też potokowce tam było chyba złowić, ale chyba głównie były te tęczaki. I mówi, jak chcecie, to możecie łowić, ale jak pstrągi, to ja nie wiem, czy my mamy jakieś muchy i taki sprzęt. On mówi, nie, tam możecie na wszystko łowić, wszystkie metody dozwolone, więc ja jako wtedy spławikowiec zabrałem teleskopową wędkę. Miałem ze sobą dendrobeny. No i pojechaliśmy, pamiętam, pierwszego dnia to tam pojechałem z Marcinem właśnie, we 2 pojechaliśmy. Żeby dostać się na to jezioro, no to musieliśmy, nie wiem, z 10-15 kilometrów jechać po lesie. Dobrze się nie zgubiliśmy. No dotarliśmy w miejsce, no, przepiękne, bajkowe miejsce. No, to trzeba tam być, żeby to docenić. Byliśmy tylko my i ta dzika natura. Tam, żeby podjechać, to trzeba było po drodze szlabany otwierać, żeby przez te leśne drogi przejechać. Nad samo łowisko, żeby przyjechać, też trzeba było przez szlaban przejechać. I mieliśmy taki, no nie za duże to jeziorko było, ale położone w lesie, taki pamiętam grząski teren dookoła, pełno, to było w środkowej części Szwecji, więc już taki dosyć surowy klimat, to był chyba październik. I na tym grząskim terenie tam się poruszaliśmy i pamiętam pierwszego pstrąga Marcin miał spinning, ja też spinning jakiś zabrałem, ale pierwszego pstrąga mówię, to zanim jeszcze ruszymy z tym spinningiem, to ja sobie zarzucę na odległościówkę. Nie wiedziałem jaki grunt, więc tam już stawiłem sobie powiedzmy 2 metry, rosówkę na haczyk, czy tam ze 2 dendrobeny. Zarzuciłem i tak patrzę, mówię, chyba ten spławik zniknął, czy nie wiem, czy ta dendrobena go obciążyła. I był pstrąg. No to jak tego pstrąga wyjęliśmy, no to z Marcinem byliśmy przygotowani. Mieliśmy ze sobą jajeczko. No i tam było oczywiście przygotowana już ze stali nierdzewnej stolik do filetowania. Mieliśmy nóż. Zrobiliśmy sobie nad wodą tatara. Mieliśmy chlebek, oczywiście cytrynkę. Więc to takie No to ja myślę, że to... no wyjątkowe takie wędkarskie przeżycie. Wyjątkowe. Ja myślę, że to może być może nie tyle co challenge, ale myślę, że powinniśmy też takiego zrobić. Ja w ogóle mam taki plan jakby na taką grubszą wyprawę na ryby i myślę, że tam przy takiej całodniowej zasiadce nad wodą to by się sprawdziło. Ja bym No z może chęcią, tak, no bo ja bym z chęcią do spróbował. wędkarstwa sportowego no nie pasuje zabieranie ryb No ja wiem, ale wiesz, no i zabijanie tych ryb. No. Natomiast no, można to robić z głową. tak jakby no. dokładnie, Myślę, pokazać jak to że, robić z głową. Nie? że wędkarze, jeśli podchodzą do zabijania ryb tak w ogóle nie kontrolując tego, to mogą bardzo duże zniszczenia w środowisku poczynić. Naprawdę bardzo duże zniszczenia. Natomiast jak będą to robić z głową, z rozsądkiem, to kurczę, no to dlaczego nie? No, dlaczego nie? Ja trochę Adam poszperałem w internecie. O. Pamiętasz, jak udzielałeś kiedyś wywiadu na Moczkije? 2016 rok. No możliwe, no. Tam napisali Adam Niemiec. Fajni ludzie, no. Niewątpliwie jeden z najbardziej utytułowanych zawodników słowikowych w naszym kraju. Na koncie ma drużynowe Mistrzostwo Świata oraz ten sam krążek koloru brązowego, wywalczony rok później. Do sukcesów można też dopisać Mistrzostwo Polski. Pamiętasz w ogóle ten wywiad? Pamiętasz, co tam było? Do końca nie pamiętam. No, pamiętam chłopaków z Moczyki. Miło Do tej wspominasz? pory mamy kontakt, więc fajni wędkarze, fajni ludzie. No bo to 9 lat temu, nie? Tak, tak. Bo oni cały czas działają, więc cały czas łowią ryby, cały czas gdzieś tam jakiś kontakt mamy. Może nie spotykamy się codziennie, ale gdzieś tam Tam też powiedziałeś, obserwujemy się na Facebooku. Tam też powiedziałeś, że poza zawodami ryby, które łowisz, poza zawodami to karpie. Jak to się zmieniło na przestrzeni tych 9, prawie 10 lat? To był z 2016 roku. Mhm. No to myślę, że dużo od tamtego czasu się zmieniło, bo 2016, no to można powiedzieć, to ja byłem w takim... Jeszcze byłeś na spławik, nie? W gazie spławikowym, no. W 2015 roku zostałem mistrzem Polski indywidualnym. Czyli ten wywiad zaraz po. Po Mistrzostwie Polski. W 2016 z kobietami zdobyliśmy złoty medal na Mistrzostwach Świata. W 2017 z juniorami zdobyliśmy brązowy medal na Mistrzostwach Świata.
Ja tam byłem też w tej ekipie, może nie jako junior, bo już byłem dorosłym facetem, miałem swoje dzieci, ale tam byłem jako drugi trener. Więc byłem w kadrze narodowej, startowałem na Mistrzostwach Świata, w rankingu światowym, nie wiem, byłem drugi, piąty, czy tam w 10 byłem, no nie pamiętam. W 2015 byłem drugi w rankingu światowym, w 5-letnim rankingu. No to byłem wtedy W topce. w gazie, no. Tak, wtedy w W Sławiku gazie i byłem topce. w gazie, no. Już odpowiedzmy ostatni raz już na pytanie jednym zdaniem, bo to się powtarza na live'ach, na Q&A'ach i tak dalej. Dlaczego Fider nie Spławik? Co długo powiedzieć. Jednym zdaniem poproszę. Nie, no nie da się na to jednym zdaniem opowiedzieć. Naprawdę było wiele przyczyn. Z jednej strony chciałem dyplomatycznie to powiedzieć, ale to tak jakby to spławikowe środowisko i Spławik zaczął mnie już mniej bawić. O Federze już myślałem długo. Feder mi się kojarzył z takim nudnym łowieniem, że się zarzuca wędkę i siedzi sobie. Piwko, herbatka, Piwko, tak, papierosek. tak. I tak się zastanawiałem, no ja łowiąc na spławik mogę sprowokować rybę, donęcić. Jakoś tak wędkarz ma duży wpływ na to, co się dzieje. Natomiast przy takim, powiedzmy, łowieniu, wtedy jeszcze na drgającą szczytówkę się mówiło, no to tak duża doza przypadku w tym jest. Bardzo się myliłem, wiem o tym, że się bardzo myliłem. I takim też chyba no, coraz więcej na ten feder zacząłem też łowić, gdzieś tam próbowałem, zdawałem sobie sprawę, że mogę dosięgnąć do większych ryb, mam większą możliwość, jeśli chodzi o zbiorniki, no bo łowiąc na spławik mogę łowić na tyczkę, ewentualnie odległościówkę do 40 metra, no to już jest bardzo trudne łowienie, ale jak powieje, czy coś się dzieje na wodzie, no to już ta odległościówka już nie jest tak skuteczna, bo się przemieszcza przynęta, ona wygląda nienaturalnie. Na federem można tam podać zestaw, można podać dalej zestaw, więc to było to i też takim chyba przełomem był rok 2019, gdy dostałem propozycję w ostatniej chwili, żeby jechać jako kierownik ekipy z polską reprezentacją federową na Mistrzostwa Świata do RPA. Właśnie taki kubeczek, specjalnie go zabrałem ze sobą, bo to taki, no wyjątkowe to zawody były. Ja pojechałem na te zawody i zobaczyłem, na jakim poziomie jest łowienie federowe, jak to wygląda, mówię, kurczę, to wygląda dokładnie tak jak na spławikowych zawodach, jest taktyka, no, tak jakby to otworzyło mi oczy. Porozmawiałem jeszcze z wędkarzami, więc tak już się zacząłem od tamtego czasu mocniej tym interesować. W spławiku, tak jak mówię, no tam już mnie przestały pewne rzeczy bawić, nawet niektóre zaczęły mnie bardzo irytować, więc tak sobie pomyślałem, że chyba ja się z koniem kopać nie będę. Tutaj się nowy rozdział otwiera, więc może jedną furteczkę trzeba zamknąć, żeby przejść gdzieś dalej, dlatego. Pewnie zaś na bieżąco. Jaki jest według Ciebie poziom polskiego spławika aktualnie? No myślę, że bardzo wysoki jest poziom polskiego spławika. Patrząc na rankingi, wspomniałem tutaj, że byłem drugi w rankingu światowym w 2015 roku, no to później jak te rankingi były tworzone, jak w 2012 zostaliśmy mistrzami świata, w 2013 mieliśmy brązowy medal, w 2014 5. miejsce, w 2015 mieliśmy chyba 4. miejsce, więc przez, nie wiem, 5 czy 6 lat my byliśmy, polska reprezentacja była mistrzem, brązowy medal 4., 3., 5., gdzie startowało, najliczniej obsadzone zawody to były zawody 40 drużyn startowało. Jak my byliśmy w tej pierwszej, powiedzmy, 5, praktycznie we wszystkich zawodach tak przez te 5 lat, byliśmy pierwszą drużyną w rankingu. Jako Polska byliśmy na pierwszym miejscu w rankingu światowym chyba przez 3 lata. Teraz drużyna polska, nie wiem na którym jest, 5., 7, więc no, cały czas to jest top światowy, cały czas. Tam no, są świetni wędkarze. No, Wiktor Walczak jest facetem, ja trafiłem do kadry, Wiktor, mimo że jest młodszy, już był w tej kadrze, do tej pory jest w kadrze narodowej, w zeszłym roku był wicemistrzem świata indywidualnie. Więc no, Polacy to są wędkarze, z którymi się wędkarze liczą na świecie. Naprawdę to jest bardzo mocna reprezentacja. Teraz jest już dużo młodszych wędkarzy. Ja z tymi wędkarzami, którzy jeździłem, no to tam z tej starszej, powiedzmy, ekipy, no to został Wiktor, z którym jeździłem, został Grzesiek Mazurczak, z którym razem, no praktycznie na wszystkich zawodach, to my we trzech byliśmy na wszystkich tych zawodach, co ja startowałem. Ale doszli młodzi później, pod koniec moich startów. Maciek Białdyga się pojawił w kadrze, Paweł Wlazło
I to są zawodnicy, ta czwórka, o których wspomniałem, plus jeszcze młodzi zawodnicy, którzy też dają dużą wartość dla tej kadry. Oni stanowią o sile reprezentacji. Polacy są bardzo mocni. Mocny. Mocni, tak, już mi się język plącze, tyle gadam. No, w zeszłym roku, 2 lata temu, Polacy po pierwszej turze na Mistrzostwach Europy prowadzili i skończyli zawody na 3. miejscu. Wiktor w zeszłym roku był wicemistrzem świata, więc cały czas ta Polska gdzieś tam się w tym sławiku pojawia, więc mocna ta drużyna. A czy uważasz, że spławik, takie łowienie na tyczkę, no bo spławik to szeroko pojęcie, ale to łowienie na tyczkę w Polsce to gdzieś umiera powoli, jest mniejsze zainteresowanie tym wszystkim? Jak to według Ciebie wygląda? Jak tak... No wiesz, dużo pewnie, no dużo wędkujesz, nawet gdzieś tutaj na kanale żeralskim. No nawet jak idziesz na ryby, no to kogo widzisz częściej, nie? Jakby czy to się zmienia, czy 10 lat temu widziałeś więcej ludzi z batami, z pławikami i tak dalej, a teraz więcej ich widzisz z feederami? Tak, to zdecydowanie chyba tak można powiedzieć, ale też chyba należy zauważyć, że teraz widzę coraz więcej świadomych wędkarzy, bo kiedyś nawet jak, powiedzmy, świadomy wędkarz, no to taki, który zdaje sobie sprawę, że ma wpływ na to, co robi. Czyli wie, do czego służy zanęta, wie, że można w różny sposób tą zanętę podać, w różne miejsce łowiska, czuje, kiedy donęcić i tak dalej. To wtedy, kiedyś to było tak, że jak kogoś się spotkało, nie wiem, z batem, z tyczką, to najczęściej to byli koledzy, którzy startowali na zawodach. Dużo wędkarzy przychodziło po prostu dla przyjemności, no, mieli relaks nad wodą, wędki teleskopowe, ci wędkarze rozkładali się bardzo szybko, rozłożył 2 wędki, zarzucił i łowił. Ja potrzebowałem godzinę, powiedzmy, żeby się przygotować, a oni już byli gotowi do łowienia. No tylko później jak był czas łowienia, no to ja łowiłem ryby, czy ci, powiedzmy, świadomi wędkarze łowili, a ci po prostu sobie spędzali miło czas nad wodą. Teraz już coraz mniej takich wędkarzy widać i mam wrażenie, że ci wędkarze, którzy właśnie tak bardzo rekreacyjnie podchodzili do tematu, przestawili się w naturalny, myślę, sposób na łowienie federowe. Oni już mają wędziska federowe z delikatnymi szczytówkami, więc widzą brania, stosują koszyczki, bardziej zaawansowane zestawy, już nie zestaw toporny z rurką antysplątaniową, tylko już takie zestawy, powiedzmy, federowe. Powstał YouTube, został bardziej doceniony, jest bardzo dostępny, można powiedzieć, dla każdego w Polsce, więc ludzie też mają duży dostęp do wiedzy, bo kiedyś ten dostęp, no to naprawdę był trudny. No jak będzie o tym czas pogadać, to mogę pogadać, co ja robiłem, żeby się dowiedzieć, jak należy łowić, nęcić i tak dalej, jak podglądałem Ja sobie to zapiszę, mistrzów. Zostawimy to na drugi raz. Bo myślę, że to są, jak ktoś o tym posłucha, to powie, no matko. Ci wędkarze, którzy kiedyś tak mniej świadomie podchodzili, to mam wrażenie, że oni ewaluowali w stronę takiego bardziej świadomego wędkarstwa, ale to jest raczej wędkarstwo federowe. No bo tak sobie wyobrażam, że wędkarz, który wcześniej nie przykładał dużej roli do tego, żeby, nie wiem, rozwijać swój warsztat spławikowy, a łowienie tyczką wymaga, oprócz tego, że ma się jakąś wiedzę, wymaga jakichś tam też zdolności manualnych i fizycznych. No jest trudniejsze od łowienia. No bo trzymanie 13-metrowej wędki, to wymaga, żeby mieć jakąś tam technikę, żeby tych mięśni mocno nie obciążać. Ja sam po sobie wiem, jak nieraz wracałem z zawodów gdzieś tam powyginany, bo trzymanie tyczki przez tydzień na jakimś tam trudnym łowisku, to ten kręgosłup czy mięśnie dostawały. Ja to dobrze pamiętam, że miałem jakieś stany zapalne i tak dalej. Więc jak ktoś przyjeżdżał na ryby, żeby chillować bombę, to nie będzie łowił na tyczkę. Nie namówisz go na tyczkę. Nie dość, że jest drogie, poza tym trzeba to dźwigać. Tak, a jeszcze jak się obejrzy jakieś, nie wiem, filmy czy zawody, gdzie łowią na tyczkę ludzie. 2 godziny się rozkładają. Ja myślałem, że na federa to będę się tak szybko rozkładał, ale też mi dużo czasu to zajmie. Zresztą ja zawsze byłem żółwiem, dla kogoś, kto ma takie podejście typowo 100% rekreacyjne, to wiesz. Nie namówisz go po prostu. Ale on się rozkłada szybciej, zdecydowanie. Oczywiście, że tak. Wiesz, nie każdy ma kosz, a tak naprawdę kosz nie jest czymś niezbędnym, żeby nałożyć na feeder, więc jakby
Na pewno jest to szybsze i prostsze od tyczki. No to oczywiście robienie zestawów, wielu przyponów, topów, gumy, dobieranie, gruntowanie łowiska. No na feder jak gość, tak, zarzucił, wpadło do wody, odstawił wędkę i łowi. No Nie? i tyle. Albo łowi, albo bierze, albo nie bierze. Ale no. też wielu wędkarzy, którzy kiedyś łowiło na spławik, też przechodzi na łowienie federowe. Są tacy, którzy łowią i na spławik, i na feder. Więc co, umiera? Że umiera, to bym o tym nie powiedział. O tym bym nie powiedział, no bo nadal to Grand Prix Polski spławikowe, które jest, no to jest Grand Prix Polski. Ja jak kiedyś startowałem w zawodach, to były zawody właśnie ogólnopolskie, takie Grand Prix Polski i tyle. Przez to, że się stało wędkowanie na spławik bardzo popularne i na zawodach było na przykład nas 40 w sektorze, jeden sektor był 40-osobowy, było wielu chętnych, żeby w takich zawodach startować, no to na pewnym etapie trzeba było zrobić ograniczenia. Zrobione zostały ligi, czyli zostały zrobione zawody Grand Prix Polski i zostały zapoczątkowane eliminacje do Grand Prix Polski. Więc teraz nie jest tak, że Kowalski z ulicy wystartuj sobie w Grand Prix Polski. Kiedyś to było możliwe. 20 lat temu to tak to wyglądało. Ktoś tam miał trochę kasy, jadę na Grand Prix Polski, ja co? I jadę i już, nie? To teraz to tak nie ma. Trzeba przejść pewne etapy. Więc cały czas jest to zaplecze jakieś tam, ale mam wrażenie, że mniej tych drużyn próbuje swoich sił właśnie w tych eliminacjach. Niż widać. Troszkę mniej. Natomiast no jak, nie wiem, spojrzeć na zawody komercyjne, które też są organizowane w spławiku, tam jest chętnych wielu. Myślę, że listy się zapełniają. To nie jest tak, że ta dyscyplina jakoś tam zanika. Myślę, że troszkę mniej wędkarzy idzie w tym kierunku, natomiast nie powiedziałbym, że zanika. Przerobiliśmy na samym początku ten temat, od czego to się zaczęło, tam do tych 18, powiedzmy 19 lat. Ty pracowałeś w gazecie wędkarskiej, nie? No tak, ale w gazecie to zacząłem pracować, jak miałem 25. No to myślę, że te 6 lat można trochę przeskoczyć. No, Najwyżej dopowiedzieć. Studia, wojsko i tak No, dalej. dokładnie. No i jaka to była gazeta? Bo wiem, że była jedna, potem była druga, tak? Mhm. Dobrze to wspominasz? Tam masz jakieś z tym, nie wiem, ciekawe historie? No kurczę, w historii to było wiele. No, ja trafiłem do Gazety Wędkarskiej w sumie tak przez przypadek, bo... Jaka to była gazeta pierwsza? Wędkarski Świat. To był Wędkarski Świat, naczelnym był Jacek Kolendowicz, jego zastępcą był Marek Szymański. Ostatnio pana Jacka na drużynie spotkałem. No to Marka wtedy nie znałem, Jacka wtedy gdzieś tam znałem, no bo on no był wtedy guru spinningowym, wielokrotny mistrz Polski. Był redaktorem naczelnym gazety i no Jacek mnie zatrudniał tam w wędkarskim świecie. Akurat mnie polecił Tadeusz Zalewski, no, z którym byłem bardzo dobrym kolegą. Oni akurat szukali kogoś do redakcji. Przed moim przyjściem tam było tragiczne zdarzenie, że Maciek Ogrodzki, który był naczelnym wtedy w gazecie, zginął w wypadku samochodowym. No i kogoś szukali do redakcji właśnie i Tadeusz zaproponował, że ja skończyłem studia, jestem w wojsku, niedługo to wojsko mi się kończy i że być może będę chętny, a jestem zwariowany na punkcie wędkowania, więc być może się nadam. Tak na początku to nie wierzyłem w siebie, że coś z tego będzie z mojego redaktorowania, chociaż do tej pory uważam, że byłem siermiężnym redaktorem, jakoś nie mam o sobie dobrego zdania, jeśli o to chodzi. Dużo się nauczyłem od Marka i Jacka, którzy mieli lekkie pióro. Mnie pisanie tak łatwo nie przychodziło. Zresztą jak ja zdałem maturę z polskiego, to zdałem na trójkę. To, że zdałem maturę, to się cieszyłem, ale najbardziej się cieszyłem, że ja już w życiu nie napiszę wypracowania. Naprawdę, mówię szczerze. Napisałem maturę z polskiego, powiedziałem super, skończyłem. W życiu nie napiszę żadnego wypracowania. No i tak jak to mówią, powiedz Panu Bogu o swoich planach. I regularnie w każdej gazecie przez prawie 20 lat pisałem artykuły. 20 lat? No ja zacząłem pracę w 2001 roku. Pracowałem w wędkarskim świecie 18 lat. Kupa czasu. Kupa czasu, no. Kupa czasu. No i ja, Marek i Jacek dostaliśmy propozycję od prezesa, żeby pracować tylko za połowę stawki.
Więc to była propozycja taka, żeby nam nie wypłacać Tak. odprawy. Wiadomo było, że odrzucimy tą ofertę. Jacek gdzieś tam miał jakiś stary kontakt, znaczy kontakt ze starych czasów do przemiłej pani Małgosi, później już Małgosi, bo poznałem panią Małgorzatę Frankę właśnie z wydawnictwa Edipress. Zagadał, czy Edipress nie chciałoby może stworzyć jakiegoś tytułu wędkarskiego i Edipress nas wtedy przyjęło i stworzyliśmy taki tytuł Wędkarstwo 360. Tam pracowaliśmy, nie wiem, 2 lata, 3 lata. Przyszła pandemia, wiadomo jak było, nagle firmy, które zostawiały miliony na reklamę, jak przyszła pandemia, ludzie bezprawnie zostali zamknięci w domach, firmy, które zostawiały duże pieniądze w gazetach, no nie wiedziały, co się będzie dalej działo, więc zaciągnęły hamulec ręczny na reklamę. Jeżeli duże wydawnictwo, jakim było w tamtym czasie Edipress, które miało 1/3 kiosku, to były gazety z tego wydawnictwa. Już nie mówię o takich hobbystycznych gazetach, ale nie wiem, Pani Domu, czy jakieś tam Party, czy inne takie bardzo popularne tygodniki czy miesięczniki, które miało właśnie to wydawnictwo, nagle przestały zarabiać pieniądze, no to wydawnictwo zaczęło sobie odcinać od nóża. No i pierwsze do odcięcia była gazety hobbystyczne i Wędkarstwo 360 skończyło swój żywot. Po prostu. I tak się zakończyła moja kariera. Ale 20 lat to jest naprawdę... niecałe, to było myślę z 19 lat jakoś tak. To ale jest to kupa czasu. tyle I ty lat. wtedy, jak pracowałeś w gazecie, to byłeś w Traperze? Czy nie? No to było różnie, bo Okej. ja trafiłem w 2001 roku, tak jak mówię, trafiłem do gazety, do Wędkarskiego Świata i w tamtym czasie, jeszcze jak byłem w wojsku, jeszcze przed gazetą, tuż przed gazetą byłem w takim klubie VMC Shimano Pro 2000. Okej. W tamtych czasach to była taka, dosyć mocna ekipa. Byliśmy wicemistrzami Polski wtedy na, nie wiem, 3. klubowych mistrzostwach Polski, 5. jakoś tak. Byliśmy wicemistrzami Polski, to był jeszcze końcówka lat 90. Shimano się w Sławiku wystawiało? W tamtym czasie Shimano miało tyczki świetne. Do tej pory na rynku angielskim, do tej pory na rynku angielskim, w Polsce zresztą też jest linia federowa. Jest, tak. Ale wtedy Shimano miało świetne kołowrotki do odległościówki. To są kultowe kołowrotki, które w tamtych czasach Shimano miało. Tyczki miało świetne, robione w Japonii, to wyjątkowe tyczki. Pokrowce. Cały taki sprzęt, co był potrzebny dla spławikowca. Było przedstawicielstwo w Polsce Shimano i to był sponsor naszego klubu, właśnie firma Shimano. Drugim sponsorem była firma VMC, która zapewniała nam haczyki, bo wtedy VMC głównie miało haczyki. Później to VMC jakoś tam się rozwinęło i to mieliśmy z VMC i jakieś żyłki, spławiki, więc to była nieoceniona pomoc. W tamtych czasach to było wiele ze strony właśnie firmy VMC i Shimano. Byliśmy wicemistrzami Polski, ale dostałem propozycję, będąc w wojsku, od Tadeusza Zalewskiego, żeby stworzyć zupełnie coś innego i statkiem klub. Tadek w tamtych czasach to był członek kadry narodowej, mój guru wędkarski. Mimo że wiele lat ode mnie, kilka lat starszy, na pewno z większym doświadczeniem wędkarz, to tak jakby bardzo dobry kontakt mieliśmy ze sobą. Byliśmy, można powiedzieć, kumplami statkiem i Tadek zaproponował mi właśnie, żeby z nim stworzyć drużynę i tam fajny projekt mógłby być. Niestety sponsor, który w tamtym czasie był mało poważny i ten projekt szybko się skończył. Więc byłem przez jakiś czas stadziem w drużynie. Wtedy statkiem zajęliśmy chyba w 2002 roku 4. miejsce na Mistrzostwach Polski. I w tamtym roku Robinson zdobył Mistrzostwo Polski. W Robinsonie Robinson wtedy można powiedzieć, to chyba były początki Robinson Team w Polsce, jeśli chodzi o spławik. Oni tam od 2 czy 3 lat startowali. Zostali mistrzami Polski. I w tamtej ekipie właśnie był
Piotrek Raksimowicz na przykład był w tej drużynie, był Tomek Iwanowski, Krzysiek Skowroński, świętej pamięci niestety. I był Piotrek Koziełek. Piotrek Koziełek to mój przyjaciel od dziecięcych lat, od tych zawodów, co na Podzamczu startowaliśmy, to Piotrek też tam z nami walczył. I Piotrek mówi po tych mistrzostwach, bo ja to mówiłem, że w klubie się nie układa, sponsor nas olał i chyba nic z tego nie będzie. Piotrek mówi, nie martw się, w przyszłym roku będziesz w Robinsonie. I Robinson. Tak, i od następnego roku byłem w drużynie Robinsona, byłem z Robinsonem nawet na Mistrzostwach Świata. To były moje pierwsze w życiu Mistrzostwa Świata, to był chyba 2003 rok, gdzie wystartowałem jako Team Robinson w drużynie. Na początku miałem jechać jako tam rezerwowy zawodnik, no bo była ekipa, która zdobyła Mistrzostwo Polski, więc tak jakby oni mieli pierwszeństwo, ale tak wyszło później z treningów, że czy nawet przed, jeden z kolegów chyba miał jakąś kontuzję czy coś i ja wystartowałem. No i byłem najmocniejszym w ekipie tam na zawodach w Chorwacji. Piękne wspomnienia, zajęliśmy chyba, nie wiem, 10 miejsce, 10 czy 11. Ja indywidualnie byłem tam w samym czubie tych mistrzostw. I co, po Robinsonie był traper? Czy jeszcze nie? Nie. Jeszcze nie? Nie. Po Robinsonie było Lorpio. Okej. Po Robinsonie było Lorpio, a jeszcze wcześniej był Okręg Mazowiecki. A, osobno. Tak. Po Robinsonie był Okręg Mazowiecki i jak ja już też miałem indywidualny sponsoring przez firmę Normark. Tam bardzo sympatyczni ludzie, z którymi Normark, czyli wcześniejsze VMC, później ten VMC się rozrosło, zrobiła się grupa Normark i właśnie byłem sponsorowany przez grupę Normark i chodziłem w barwach Ramo, nie wiem, może ktoś kiedyś pamięta mnie ubranego na czerwono właśnie w barwach Ramo, ale startowałem w okręgu, jako Okręg Mazowiecki jeździłem na Grand Prix. I dostałem propozycję od Piotrka Lorenza. Piotrek Lorenz, no to już zdecydowany top, to chyba najlepszy wędkarz, jakiego ja tak blisko poznałem w życiu. I też mój guru wędkarski zadzwonił do mnie, czy nie chciałbym z nimi startować. Ja mówię, Piotrek, czy panie Piotrze jeszcze wtedy nie? Nie, chyba byłem już na ty z Piotrkiem. Mówię, Piotrek, wiesz co, no marzę o tym, ale już jestem, powiedziałem, w okręgu, mam sponsora Ramo i no nie mogę teraz tak jakby z gęby sobie cholewy zrobić, więc bardzo mi przykro, marzę o tym, żeby z tobą współpracować, pogadajmy za rok. No i minął ten rok i Piotrek już w odpowiednim czasie zadzwonił i zmieniłem barwy na firmę Lorpio. No to było coś niesamowitego. W tamtym czasie można powiedzieć, że istniały w Polsce dwie ekipy, takie najmocniejsze. Była drużyna Trapera, bardzo mocna ekipa, no i było Lorpio. I też była bardzo mocna ekipa i tam też była fajna drużyna. Piotrek Lorenz, indywidualny wicemistrz świata z Paryża, Tomek Mikołajczak, indywidualny wicemistrz świata juniorów i mistrz świata drużynowy. Ja z nimi miałem przyjemność razem startować w drużynie. Już wtedy Tomek już był seniorem, ja byłem seniorem i Piotrek był seniorem. Łukasz Sikorski był wtedy juniorem i chyba Ela Mach startowała w kobietach, więc no, fajna paka. Też nam się udawało z tym traperem nawiązywać walkę, chociaż jakby popatrzeć na całościowo na ten czas, no to traper wtedy więcej wygrywał od Lorpio, no ale z nami się też musiał liczyć. No to była ekipa, z którą się wtedy traper musiał liczyć. Nawet wspólnie taką, powiedziałbym, traperowo-lorpiową drużyną pojechaliśmy na Mistrzostwa Europy w 2006 roku, bo byłem ja z Piotrkiem Lorencem, z trapera wtedy pojechał Grzesiek Mazurczak, Wiktor Walczak i Tadzio Zalewski, jeszcze z nami był Zbyszek Milewski. No i wtedy też wysokie 4. miejsce na Mistrzostwach Europy zdobyliśmy w 2006 roku, łowiąc na metodę odległościową. Spławiki robiliśmy na miejscu, więc mógłbym się naprawdę dużo rozgadać, jak dochodziliśmy do tego, jak tam należy łowić. Nie wiem, czy mamy na to czas, ale... Ja myślę, że w tym podcaście może nie, żebyśmy nie wyczerpywali wszystkich tematów jakby od razu, ale Rzucam Ci temat. Ja myślę, że to może być nawet temat na osobną rozmowę w ogóle, jeżeli mówisz, że tyle jest do gadania. Myślę, że to może być temat na osobną rozmowę. To takie wiesz, zróbmy sobie dzisiaj prowadzenie. I tam był mój debiut. Tematu. Mój debiut, tylko to wspomnę, pochwalę się, to był mój debiut w Mistrzostwach Europy. W pierwszej turze byłem rezerwowy, byłem niezadowolony, a Piotrek, z którym byłem w pokoju, mówi: nie martw się, Adam. Może to dla Ciebie i dobrze. Obejrzysz sobie w pierwszej turze, jak to wygląda,
jakie ryby się łowi, jak ludzie się zachowują. W drugiej turze będziesz wiedział więcej. Więc ja na drugą turę, trener też tak nie chciał mnie zmienić. Wtedy jeszcze pan Andrzej Borkowski, który był trenerem, no nie miał we mnie wiary wtedy, nie wierzył we mnie. I wtedy Zbyszek Milewski i Tadzio Zaleski, najsłabsze wyniki w drużynie. No to były figury w tamtym czasie. No to byli... Rok wcześniej zdobyli Mistrzostwa Europy w drużynie, więc to były Tadek, Piotrek i Zbyszek Milewski, to były podstawowe asy w rękawie trenera w kadrze narodowej. My gdzieś tam, jak Grzesiek i Wiktor, no to takie troszkę młode wilczki wtedy jeszcze byliśmy, ale trener do mnie nie miał zaufania, natomiast no przez to, że jestem kolegą Tadzia, to Tadzio powiedział, ja idę na rezerwę, Adam będzie łowił. I tak naprawdę to chyba zawdzięczam swój debiut Tadeuszowi Zalewskiemu, który tak się zachował. Ja wtedy byłem trzeci w sektorze. Wtedy nie było żadnych podsektorów. W sektorze miałem Alana Scotthorna, miałem Guido Nulensa, który wtedy wygrał te zawody, trzykrotny chyba mistrz Europy, mistrz świata, no figura. I jeszcze przegrałem właśnie z Guido Nulensem i z takim wędkarzem z Łotwy, który rok później został wicemistrzem świata, więc debiut myślę miałem niezły w takim gronie. A 25 w sektorze i tam Włocha miałem koło siebie i Włoch przyszedł po zawodach, mi pogratulował. No to takie wyjątkowo chwile dla mnie wtedy były. Ryb nałowiłem wiele. Piękne ryby, w ogóle duże ryby były, więc możemy o tym jeszcze pogadać. No to... Dobra. I co, i po Lorpie był ten traper? Czy coś jeszcze było w czasie? Po Lorpie była Praga 4. Czyli to, czekaj, to byśmy uporządkowali, to Lorpie to który rok? Lorpio to był koło 2005-2007, te lata bym powiedział. Okej, czyli jeszcze jesteśmy daleko. 7, 8 może nawet jeszcze. Dobra, czyli potem była Praga, tak? I potem co było? Praga 4, to warto też o tym wspomnieć, bo to projekt myślę jest niesamowity w tamtych czasach. Praga 4, ja wspomniałem na początku, że byłem w kole numer 4. To koło numer 4, zwykłe koło wędkarskie, pojechaliśmy na drugą ligę, wygraliśmy tą drugą ligę i awansowaliśmy do pierwszej ligi. Rozumiem, klubowa, no. I ta drużyna kołowa, my byliśmy, nawet nam się czasami, jak była klasyfikacja seniorów, to my czasami wygrywaliśmy z traperem. Były takie zawody, że wygrywaliśmy z traperem klasyfikację samych seniorów. No jak była drużyna z kobietą i z juniorem, to nie do końca, no bo tam było różnie z tymi punktami ze strony juniora przeważnie. Ale jak my seniorzy mieliśmy bardzo dobre punkty i w tej klasyfikacji klubowej, to my nawet chyba w jednym roku to byliśmy, nie wiem, 4. czy 5. drużynę w Polsce. Kołowa drużyna, ktoś by powiedział z jakiegoś tam Pragi Południe. No, myślę, że byliśmy taką dosyć liczącą się ekipą. I chyba jeśli chodzi o startowanie takie klubowe, to chyba tam był najfajniejszy klimat. Tam był niesamowity klimat. Pan Andrzej Stępniewski, który no, był sercem tej drużyny, nie startował, natomiast on był wtedy w zarządzie koła Praga 4. Tak jak wspomniałem wcześniej, że zarząd koła nas wspierał prezes Andrzej Warchoł, ale pan Andrzej Stępniewski to był też człowiek, który no, wiele serca i wiele takiej dobrej energii włożył w to, że to koło tak dobrze funkcjonowało i właśnie z nim żeśmy startowali. No i w tej Pradze startowałem no, przez kilka lat, do 2012 roku. W 2012 roku zostałem po dłuższej przerwie, to co wspomniałem, 2006-2007 startowałem w Mistrzostwach Europy i Świata i później gdzieś tam ta moja droga z kadrą się rozeszła. Byłem w kadrze szerokiej, natomiast nie byłem nigdy powoływany później do drużyny narodowej. To mnie troszkę bolało, że no nie trafiałem do kadry. Byłem w szerokiej 15-osobowej kadrze, natomiast no nie byłem w kadrze wąskiej, która jechała na Mistrzostwa Świata. Pomimo tego, że w swoich startach, które miałem do tej pory, w 3 startach, to tak, w pierwszych byłem trzeci w sektorze i byłem najlepszym rezerwowym, który wszedł z całych tych Mistrzostw Europy. W następnym roku pojechałem na Mistrzostwa Świata, byłem 9. i 10. w sektorach. Wtedy nas było 40 w sektorze. Jakby były podsektory, to bym był 1. i 3, więc miałem naprawdę, no jakby były podsektory 20-osobowe, to bym był 1. i 3 wtedy. Byłem 2 razy w słabej strefie, a pomimo wszystko zrobiłem bardzo, myślę, dobre punkty dla drużyny, ale no gdzieś tam, tak jak wspominałem, trener chyba nie miał do mnie zaufania. Ale w 2012 roku znowu trafiłem do kadry. I
ten mój powrót do kadry był straszny. To było jedno chyba z najbardziej traumatycznych przeżyć w moim życiu wędkarskim. 2012 rok, czerwiec. Merida, rzeka Guadiana w Meridzie. Tam taki napompowany, że wreszcie... Portugalia. Hiszpania. kurczę. Chociaż lądowaliśmy samolotem w Portugalii. Z Portugalii jechaliśmy właśnie tam byłem taki naładowany, że wreszcie znowu będę miał szansę się pokazać na arenie międzynarodowej. Byłem rezerwowy w pierwszej turze, w drugiej turze wszedłem i zamknąłem peleton. Byłem, nie wiem, przedostatni w sektorze. Drużynowo, no bardzo słabo tam wypadliśmy, bardzo słabo, więc ja przeżyłem bardzo dużą traumę wtedy. Pamiętam po tych zawodach, że wróciłem zbity strasznie. To był czerwiec 2012 roku i przed polską reprezentacją były Mistrzostwa Świata w Czechach w 2012 roku. Ja jeszcze wtedy, pytałeś o przynależność klubową, byłem wtedy jeszcze w kole Praga 4. Okay. Byłem w drużynie Praga 4. I ja to co mówiłem, trener nie miał do mnie zaufania, pojechałem na te Mistrzostwa Europy, byłem rezerwowym i jak wszedłem, to umoczyłem, więc no, tak jakby no, nie pokazałem się z dobrej strony. Ale były Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata później, za pół roku po tych mistrzostwach, czerwiec, wrzesień, 3 miesiące później, tak? 6, no tak wygląda. 3 miesiące później miały być Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata w Czechach. I tam, tak jak mieliśmy informacje od Czechów, bardzo by się liczyło łowienie uklejek. I wtedy ja w ogóle nie byłem brany. Ja i Michał Łebkowski, który wtedy był jednym z najlepszych uklejarzy w Polsce, myślę, że na świecie, nie byliśmy brani pod uwagę, żeby jechać na te zawody. Ale przez to, co się wydarzyło w Hiszpanii, jakie tam były niesnaski, nie będę może się wgryzał, bo może to, co było w Meridzie, zostaje w Meridzie. Trener trochę zmienił podejście i część składu, która miała jechać na te Mistrzostwa Świata, nagle się 2 wolne miejsca zrobiły. I ja i Michał Łebkowski znaleźliśmy się w składzie na te Mistrzostwa Świata właśnie w Czechach. I podczas treningów, no to o tych mistrzostwach chyba trochę więcej wspomnę, bo to chyba najważniejsze zawody, jakie do tej pory w życiu miałem i przeżyłem. Śmiało, bo ja tam w ogóle mam takie pytanie, jakieś najważniejsze i tak dalej, także po prostu minie. To możesz mi zadać. To Nie, śmiało, ja tutaj wiesz, płynę, orientuję dobra. się, także Dobrze, to ja płynę. jest okej. To były najważniejsze zawody chyba, w których do tej pory uczestniczyłem, tak i wiele dobrych przeżyć mam z tych zawodów. Wtedy w drużynie byłem, tak jak wspomniałem, ja, Michał Łebkowski, obaj łowimy ukleje, myślę, wtedy, w tamtym czasie, no to myślę, że byliśmy w topie w Polsce. Do tego Grzesiek Mazurczak, z którym też zawsze trzeba się było liczyć i był świetny, jest cały czas świetny w łowieniu uklejek. Wiktor Walczak, nie trzeba przedstawiać, tak samo Wiktor wymiatacz na uklejach. Wojtek Kamiński, następny uklejarz i też z okręgu mazowieckiego. O Wojtku wcześniej wspominałem, że walczyłem z nim o to mistrzostwo okręgu kiedyś, a później byliśmy też kolegami na Grand Prix Polski, no i w kadrze. I Kamil Dzikiewicz. Kamil Dzikiewicz, świetny wędkarz, wtedy już chyba 2-krotny mistrz Polski, ale ukleje łowił gorzej od nas. I jeszcze do tej pory nie było wiadomo, kto będzie startował. Było nas 6, w zawodach startuje 5, więc jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, kto będzie w drużynie startował. Wtedy były fajne czasy, no tak jakby byliśmy wszyscy rówieśnikami. Ja byłem najstarszy chyba w tej... Nie, Kamil chyba był najstarszy. Kamil chyba jest rok ode mnie starszy. Ja byłem najstarszy, drugi w tej ekipie, ale wtedy to był 2012 rok, 13 lat temu ja miałem 30 parę lat, 35 lat. Więc trener Anglików, jak nas zobaczył na rozpoczęciu, to zapytał się trenera, czy zabrał ze sobą kindergarten. Naprawdę on to powiedział, czy zabrał ze sobą kindergarten, nie? Więc już się troszkę naraził, ale to był fajny żart, nie? Bo te Polaczki przyjechali, no to co oni tu mogą, nie? Ten kindergarten. I no byliśmy w jednym wieku, wszyscy głodni tego wędkarskiego sukcesu. 4 chłopaków z trapera,
bo Michał, Wojtek, Wiktor i Grzesiek startowali w traperze, więc się znali świetnie. Ja też zawsze, w sumie z Grześkiem chyba miałem najlepszy kontakt, z Mazurczakiem, więc zawsze po zawodach też ze sobą rozmawialiśmy. Byliśmy też bardzo blisko, więc dogadywaliśmy się. Do tego był Kamil, który też świetnie się wkomponował w tą ekipę, też z nami chciał rozmawiać. No, my z nim chcieliśmy rozmawiać. To wszystko, taka była ekipa fajnych ludzi, którzy ze sobą dobrze współpracują, wymieniają spostrzeżenia. Którzy nie rywalizowali, Nie, tylko... nie. Wiedzieliśmy, jaki mamy cel i krok po kroku, żeśmy po prostu przez te dni treningowe przechodzili. I pamiętam taki, myślę, że przełomowy, to był 3. trening środowy. Ja akurat dostałem wariant, żeby łowić ukleje. To był pierwszy raz, gdzie moim zadaniem było łowienie uklejek. Na bata łowienie uklejek. I byliśmy akurat wtedy w najlepszym sektorze. Myślę, że jak ktoś z nas by 2 razy wylosował ten sektor, by został tam mistrzem świata. Niestety nikomu się to nie udało, żeby tam 2 razy być. Drugiego dnia, jak Michał Łebkowski tam wylosował sektor, to Michał tam po prostu zniszczył wszystkich. To legendy później chodziły, jak on tam te ukleje łowił. Ja pamiętam wtedy na treningu, ja nałowiłem tyle uklejek, że jak do mnie przyszli i się zapytali, ile ja uklei złowiłem, jak im pokazałem siatkę, to nie powiedzieli, to ty masz najwyższą wagę na całym brzegu, tu nikt nie złowił więcej od ciebie. Jeszcze ludzie wtedy nie wiedzieli, że trzeba łowić ukleje. Przyjechaliśmy do Czech, gdzie ogólnie są bardzo rybne wody, nad wodę, gdzie żyją brzany, duże leszcze, krąpie, świnki, nie wiem, certy, klenie, trafiają się karpie, więc tam większość zdecydowaną treningów spędziło styczkami, ewentualnie z odległościówkami czy z bolonkami, żeby łowić duże ryby. Natomiast my już od początku próbowaliśmy łowić ukleje. To był już tak jakby nasz kierunek, jak tam przyjechaliśmy, wiedzieliśmy, że te ukleje będą się liczyć. Więc każdy na treningu miał takie, co najmniej na jednym treningu miał zadanie, żeby te ukleje łowić i cały czas te ukleje doskonaliliśmy. I jak przyszło do zawodów w piątek, to dokładnie wiedzieliśmy, co trzeba robić. W piątek wieczorem. Tam mieliśmy dopracowane wszystko, jakimi wędkami łowić. Wiedzieliśmy, że nie można łowić krótkimi wędkami, więc tam 4,5 to była minimalna wędka, najkrótsza, jaką chyba rozkładaliśmy. 4,5-5 metrów, nie wiem, czy 6 nie rozkładaliśmy. Konsystencja zanęty, ilość przynęt do tej zanęty, które dodawaliśmy, jokers i pinki tam dodawaliśmy. Zmiana tej przynęty. Wiedzieliśmy, że trzeba często zmieniać przynętę, bo nawet delikatnie draśnięta ta pinka jest mniej atrakcyjna. No naprawdę mieliśmy rozpracowany ten temat. I też pamiętam taki moment, jak w czwartek jechaliśmy na rozpoczęcie. Ja jechałem akurat z Wiktorem w jego aucie i Wiktor nie jest bardzo rozmownym facetem. I w pewnym momencie Wiktor taki zły, chyba nawet przeklął, mówi: kurna, żeby ta woda się nie podniosła, to byśmy zostali mistrzami świata. A czwartek, w środę wieczorem, po tym treningu, co powiedział, że tyle uklei żeśmy nałowili, ja tyle nałowiłem, bo ja miałem ten wariant uklejowy i tam żeśmy dopasowali wiele rzeczy, to ze środy na czwartek przyszła olbrzymia ulewa, burza w całym regionie tamtych Czech, więc w czwartek, jak przyjechaliśmy nad wodę, to zastała nas woda, nie wiem, o pół metra czy o metr wyższa. Woda miała kolor kawy z mlekiem, rzeką płynęły wielkie drzewa, gałęzie, więc do tego stopnia było tak ekstremalnie, że nad wodą były może ze 4 ekipy, które łowiły. To było bez sensu, to był w ogóle stracony czas. Padał do tego deszcz jeszcze, cały czas dolewało. I tak, uklei nie było, bo widzieliśmy, jak ludzie próbują tu gdzieś przy kępce trawy coś tam łowić. Płynął ten spławik, no to w rzece, gdzie normalnie się łowiło tak wolniutko 2 czy 1,5 gramowym spławikiem, to po prostu trzeba było łowić jakimiś olbrzymimi liściami, bo był wielki nurt, woda powodziowa, no wiadomo, co się dzieje z rybami. One nie żerują, im nie pasuje taka zmącona woda, przychodzą, gdzieś się chowają w zatokach, blisko brzegu, więc my tego dnia, ja w ogóle wtedy sprzętu nie rozłożyłem. W ogóle w czwartek na treningu, za 2 dni mieliśmy mieć Mistrzostwa Świata, nie łowiliśmy. Więc Wiktor w czwartek, jak po południu przyjechaliśmy na te rozpoczęcie, jeszcze padało, pamiętam, w strojach przeciwdeszczowym pojechaliśmy, to był taki zły, że nam ta pogoda przeszkodziła. Mówi, jakby nie padało, to byśmy byli mistrzami świata. Ja mówię, co ty gadasz? No przecież my na tych uklejach to ich tu rozwalimy. Przecież nikt tak nie umie łowić jak my, nie? Wiktor już wtedy wiedział, że my mamy szansę. Ja takie, no
no, mniejsze doświadczenie miałem. Myślałem, że będziemy się liczyć, ale tak jakby nie wziąłem pod uwagę, że takie gwiazdy jak, nie wiem, Włosi, Francuzi, Anglicy, czy nie wiem, Czesi miejscowi, czy inne drużyny, które no, łowią różne ryby, że nie przygotują się do tych uklei. No przecież to są mistrzostwa świata, trzeba rozważyć różne warianty. Przyszedł piątek, piątkowy trening, przyjechaliśmy nad wodę i nagle tak jakby czwartku nie było. Znowu woda wróciła prawie do koryta. Już ona się, może nie była idealna, ale już się troszkę ustabilizowała, już wolniejszy uciąg, już była nadzieja, że w tą sobotę będzie normalna woda. W sobotę przyjechaliśmy na łowisko. Chyba się zaplułem z emocji. W sobotę przyjechaliśmy na łowisko i woda już była taka jak wcześniej, więc tak jakby znowu ta wiara w to, że to, co wypracowaliśmy, da radę. No i po pierwszej turze prowadziliśmy. Ja byłem drugi w sektorze, Wojtek chyba był... No nie pamiętam, ja nie chcę tam poprzestawiać, który z chłopaków, który był, ale mieliśmy, pamiętam, 17 punktów w 5, więc to było dużo, znaczy mało, ale też 17 punktów mieli Serbowie, którzy też świetnie łowili ukleje. Więc my z Serbami mieliśmy tyle samo punktów, mieliśmy większą wagę i prowadziliśmy po pierwszym dniu Mistrzostw Świata. No i drugiego dnia, no tacy nie byliśmy pewni, czy tamte ekipy nie wyciągną wniosków. Na samą uklei łowić? Tak, ale tak jakby jak mieliśmy... No ja się skupiłem na swoim wędkowaniu. Do tego stopnia się skupiłem na swoim wędkowaniu, że myślę, że wtedy przegrałem medal indywidualny na tych mistrzostwach. Gdybym miał zaplecze, które lepiej oceni to, co się dzieje w sektorze, myślę, że miałbym szansę tam zdobyć medal indywidualny na tych zawodach. Ale miałem w głowie drużyna, łowimy ukleje, był zamysł. 4 godziny łowiłem ukleje, nie dotknąłem nawet innej metody. Tylko wędka uklejowa, gdzie wylosowałem przedostatnie stanowisko i tak jak wcześniej do mnie podchodzili wędkarze, to powiedzieli, że to jest dobre na leszcze miejsce. Koło siebie miałem Hiszpana, który nie miał zielonego pojęcia o łowieniu na rzece. I tak jak patrzyłem na innych wędkarzy, oni łowili uklejki 2-3 metrowymi batami. Tam było pełno uklejek w tej rzece. Tylko przy brzegu były takie uklejki, a jak my łowiliśmy w nurcie daleko, to było trudne łowienie, bo trzeba było dobrze zestaw prowadzić, odpowiednie miejsce rzucić zanętę, tam spływać tym zestawem odpowiednio. Więc to trzeba było wypracować na treningach. To łowiliśmy takie ukleje. Takie ukleje no mają tę zaletę, że są cięższe, oczywista sprawa, ale druga sprawa jest taka, że taka ukleja pewniej pobiera przynętę. Mała uklejka gdzieś tam jest bardziej... Trudniej z nią zaciąć, bo ona tą przynętę gdzieś złapie za końcówkę, w połowie, a gruba ukleja w nurcie po prostu ma mniej czasu, podpływa i pobiera. Pewne brania mieliśmy i pewnie zacięte ryby, więc byliśmy bardziej skuteczni i łowiliśmy większe ryby, mimo że łowiliśmy dalej. Żadna ekipa tak nie łowiła, tak jak my. Więc to była nasza przewaga. I w drugiej turze pamiętam, że trafiłem do jakiegoś środkowego sektora. Byłem pewny siebie. No wszyscy tam, naprawdę wszyscy żeśmy świetnie połowili. Ja trafiłem do tego sektora i po pierwszych 15 minutach, 20 minutach wiedziałem, że trzeba będzie robić coś innego niż wypracowaliśmy. Zarzucałem zestaw, gdzie pierwszego dnia, w pierwszym przepłynięciu od razu miałem ukleje i wiedziałem, co robić. I te ukleje gasły. Ostatnia godzina to już była rzeźba. I wtedy właśnie wracam do tematu. Ktoś mi powinien powiedzieć: Adam, spokojnie, jesteś drugi w sektorze, łów leszcze. Przegrywasz z Austriakiem, który ma tam, nie wiem, 4 leszcze. Ty jesteś drugi, bo masz tyle ukleje, a ja liczyłem te ukleje, więc dokładnie było wiadomo, że ja mam około 4 kg w siatce. I to było tak, 5 kg miał Austriak, ja miałem 4 na uklejach, a trzeci za mną miał 2 kg. Nie na uklejach. Na uklejach. A. Czyli przepaść. Ja Okay. miałem 4 na uklejach, trzeci za mną miał 2 kg. No przy uklejkach to jest... Połowę tego, no tak. Przepaść, naprawdę przepaść. Więc, a ja w ostatniej 4 godzinie złowiłem tych uklejek, nie wiem, kilkanaście, więc to naprawdę już były tak trudne te ukleje do łowienia, a miałem ich kilkaset, że ta 4 godzina to był czas wstawić i złowić jednego leszcza i wygrać sektor i zdobyć medal wtedy indywidualny. No ale ja wtedy nie wiedziałem, że tak trzeba drużynowo. Świetne drugie miejsce w sektorze. I drugiego dnia byłem pewny tego łowienia. No, wychodziło nam na treningach, w tej pierwszej turze wypaliło, ale pierwsze 15 minut ja byłem w szoku. Ja przez pierwsze 15 minut nawet nie miałem dotknięcia jakiejkolwiek sygnalizacji, że coś tam w wodzie pływa. I w związku z tym, że to były zawody w Czechach,
było wielu Polaków. Mnie na przykład przez 2 tury stał za mną Edmund Gutkiewicz i pan Sławek Pszczoła. To byli 2 faceci, którzy mnie obstawiali. Z Edmundem, tak jak pracowałem w wędkarskim świecie, on był autorem wędkarskiego świata, więc mieliśmy, można powiedzieć, co miesiąc kontakt z Edmundem. I Edmund nam przyjechał właśnie nam pomagać. Tak, sam z siebie, nie był w ekipie, sam zapłacił za swój pobyt, po prostu przyjechał pomóc drużynie narodowej z potrzeby serca. I mnie obstawiał tam, siedział za mną i w pierwszej turze praktycznie się nie odzywał, bo widział, że to łowienie uklejek idzie. Natomiast w tej drugiej turze już trzeba było podjąć jakieś decyzje. I gdzieś ludzie, którzy chodzili za plecami, doszły do mnie takie informacje, że najlepiej w sektorze łowi Czech, który łowi na tyczkę ukleje. I w tym momencie mi zaświtała taka myśl, przypomniałem sobie treningi, które mieliśmy. Jak doszliśmy do tego, że trzeba te ukleje łowić, że trzeba postawić na ukleje, a nie na inne ryby, gdy nęciliśmy na tyczkę z myślą właśnie o leszczach, o certach, o kleniach, o innych rybach, które tam żyły, a nam w tym nurcie z dna brały ukleje. No to tak sobie pomyśleliśmy, po co tam łowić na tą tyczkę i jeździć tą 13-metrową tyczką te ukleje łowić, jak można je na bata łowić. Dlatego łowiliśmy je na baty. Ale jak ktoś mi powiedział, że tam łowi facet na tyczkę, więc ja mówię, kurczę, przecież ja tam zanęciłem, tylko muszę dopasować zestaw, żeby grunt był, nie tak jak na leszcze przegruntowany, jakiś wolny spływ, tylko delikatny zestaw z delikatnym haczykiem, gdzieś tam przy dnie, żeby tą przynętę poprowadzić i mi te ukleje będą brały, tak sobie pomyślałem. No ale nie miałem na topie takich zestawów założonych, bo nikt z nas nie przypuszczał, że będziemy ukleje łowić na 13-metrowe tyczki. Więc przerwałem łowienie, druga tura Mistrzostw Świata, zszedłem z kosza, podszedłem do pokrowca, wyjąłem top, jakiś z kanału żerańskiego, miałem z gumą, 0,9 mm, bo tam mieliśmy mocniejsze na tą rzekę, żeby wytrzymały te wielkie spławiki. Nie miałem gramowego spławika na takie łowienie, więc wygrzebałem z tych mistrzostw Europy, które były na karpiach, karpiowy spławik, bo miałem gramowy, akurat mi pasował. Dociążyłem go, żeby malutka antenka wystawała. Jakiś cieniutki przypon też taki, który używałem na kanale żerańskim, zastosowałem. I zacząłem łowić ukleje. Co przepłynięcie miałem ukleje? Zacząłem, przyszli do mnie, Edmund przyszedł, jesteś znowu w grze, świetnie, teraz ty najlepiej w sektorze łowisz. Rewelacja. Ukleje mi przestawały brać, donęciłem kuleczkę i cały czas, co przepłynięcie, tak pomyślałem sobie, te rybki się nazywają uklejkami, a ja będę je łowił jak płotki. Co przepłynięcie, wiedziałem, gdzie są kulki, przytrzymywałem zestaw, popuszczałem, branie zacinałem i co przepłynięcie miałem rybkę, więc świetne łowienie. No ale w pewnym momencie zaciąłem i się okazało, że ta nie jest uklejka, tylko jakaś certka mi wzięła, większa ryba, za chwilę krąb, za chwilę następna certa. Już z takich rybek zacząłem łowić ryby lepsze. Fajne łowienie, naprawdę satysfakcjonujące zawodnicze łowienie. I w pewnym momencie przestały ryby brać. Nagle mi przestały ryby brać. No to sobie pomyślałem, kurczę, trzeba donęcić łowisko. A co certy? Certy lubią białe robaki. No to nawaliłem do zanęty, miałem białe robaki, bo miałem wszystkie przynęty przygotowane. Podałem w kulce te białe robaki, nadal nie miałem brania. Doszła do mnie informacja, że ja jestem, trochę jeszcze może z tym Czechem przegrywam, ale niedługo go wyprzedzę, ale najlepszy w sektorze jest Niemiec. Prawdopodobnie będzie Niemiec, bo holuje olbrzymiego karpia na tyczkę. Wyholował go później, jak się okazało, 9 kg miał ten karp. Jednego wielkiego karpia wyholował. Więc, żeby złowić to, co wspomniałem, pierwszego dnia 4-5 kg to był taki wynik. On wielkiego karpia miał, nie? I ja nie miałem brań, te ukleje mi przestały brać. Donęcałem te certy, nie wiedziałem, co jest. I w pewnym momencie nastąpiło branie. Jak zacząłem rybę, to ta ryba już była 2 metry niżej. Chciała mi zabrać wędkę. Ta moja cienka gumka, która była w wędce, po prostu dojechała do końca, więc ja stałem na paluszkach, na koszu, na tej platformie. Wędkę trzymałem tak, żeby mi ta ryba nie urwała tego cieniutkiego przyponu, który tak miałem. I całe szczęście ta ryba w tym momencie stanęła. Przestała dalej walczyć. Ja byłem przekonany, że mam takiego samego karpia jak ten Niemiec. Więc powolutku, jak czułem, że ta ryba przestała walczyć, widzę, że guma mi się cofa, no to zacząłem powoli wędkę, tak jak się łowi na tyczkę, po prostu powoli cofać tą wędkę, żeby dojść do tego topu, żeby ją tam odczepić. Wiedziałem, że parę metrów gumy mi wysunęła, bo miałem gumę lateksową, która się dosyć mocno, całe szczęście, cieniutka lateksowa guma, która się daleko wysunęła. Odpiąłem chyba ze 2 elementy dalej tą tyczkę i taki skupiony holuję tą rybę, powolutku cofam i tu nagle
koło mnie się wąsy Edmunda Gutkiewicza wyłaniają. Edmund tu koło mnie stał, taki rozemocjonowany, mówi: Adam, jak ona idzie, to ją bierz z zaskoczenia, nie odpuszczaj, holuj ją. No i ja, tak jak ten Edmund powiedział, wiedziałem, że tak należy robić powolutku, 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 powolutku. I tak tylko widziałem, jak z wody się wynurzył spławik, kawałek żyłki, śruciny, ołów, jeszcze dobrze ryby nie widziałem, jak już tylko rybę gdzieś tam pod wodą zobaczyłem, podstawiłem podbierak. I myślę, że to był jeden z największych kleni, jakie w życiu złowiłem. Także to była ryba, która, no już wiedziałem, że jestem drugi w sektorze. Już wiedziałem, że wszystkich wyprzedziłem. Koło siebie to w ogóle ci wędkarze koło mnie nie mieli szans. Więc znowu donęciłem, znowu łowiłem te certy i chyba znowu miałem koło 4 kg. Byłem drugi w sektorze, przegrałem z tym karpiem. Więc tak trochę mało szczęścia, bo wtedy była szansa, żeby ktoś z Polaków miał medal na tych zawodach. Nikt z nas nie miał medalu. Ja byłem 2 razy drugi. Michał pierwszego dnia był trzeci, drugiego dnia wygrał sektor. I Michał był chyba 7 w całych zawodach indywidualnie, a byłem 10. Więc 2 zawodników, którzy potencjalnie miało nie jechać na zawody, zrobiło najlepsze punkty dla drużyny. Ale to były punkty wyśmienite wtedy, no bo my zrobiliśmy po 4 punkty dla drużyny. Natomiast chłopaki zrobili po 5, po 6 punktów, po 7. No to były nadal świetne punkty, nadal świetne punkty, więc my zdecydowanie wygraliśmy to Mistrzostwo Świata. Zdecydowanie. Już Serbowie gdzieś tam zaliczyli wpadki, natomiast nikt z nas takiej wpadki nie zaliczył. Ja się ratowałem tym łowieniem, tak jak mówię, na tą tyczkę. Gdzieś tam Grzesiek z Wiktorem też troszkę inaczej łowili. Wojtek chyba na bata łowił, czy też na tyczkę. No jakoś tam żeśmy w tej drugiej turze już musieliśmy improwizować, ale był dobry przepływ informacji i zadziałało i zostaliśmy mistrzami świata, więc przeżycia niesamowite. Ja myślę, że do tych zawodów, do tych historii i tak dalej, to jeszcze powrócimy pewnie nie raz, bo to widzę, że to godzinny podcast z opowieści o zawodach może być. No może, ja Ci powiedziałem. Także myślę, że... No tak, ja to mówię, dobrze to zrobić taki pierwszy raz, wiesz, ja tu siedziałem w weekend nad pytaniami i tak dalej, ja tu 70% z nich to Ci nawet dzisiaj nie zadam. Także słuchaj, tak teraz tylko spuentujmy. Dobra, to było, gdzie wtedy byłeś? W jakim? Praga 4. Praga 4, dobra. Co było dalej? Tak już tylko wymień, co było dalej. Trapper. I po traperze Preston. Okej. Pewnie z traperem też ma związane jakieś fajne historie, więc myślę, że to zostawimy sobie na... Nie, ale trzeba wspomnieć o traperze, że był. Ja mówię, że był. Tak, jasne. No to nie, to jakby wiesz. Tak. Chodziło po prostu o jakby chronologię, kolejność, co było gdzieś tam wiesz, przed czym, nie? Co było po czym. Dobra, także myślę, że temat zawodów to sobie zostawimy naprawdę na osobne podcasty. To myślę, że na pewno zaciekawi wielu z Was, bo to są bardzo ciekawe. Ja o niektórych słyszałem, bo gdzieś tam z Adamem często na ten temat rozmawiamy, bo wiecie, z czasu jest nieraz sporo. I ja znam trochę tych historii. Także myślę, że temat odnośnie Fidera, jakichś tam najlepszych zawodów, jakichś innych ciekawych historii, bo masz historię przecież z kobietami, tak, jako trener. O, dobrze zabrzmiało. Jako trener. Masz też jakby całą historię w traperze, tak, i jest jeszcze część historii w Prestonie, także myślę, że sobie to zostawimy na następny podcast. Jak Strynka uważa? Tak myślę. Ja tu mówię, mam jeszcze sporo pytań, które sobie też zostawimy. Nie będziemy ich dzisiaj poruszać, bo to za dużo to niezdrowo. Ja myślę, że te 2 godzinki, to jak widzowie odsłuchają, to będzie naprawdę w porządku. Czy czujesz się, Adam, rozpoznawalny? Wiesz co, to zależy. No wędkarstwo to nie jest jakaś taka dziedzina. No ja wiem, ale bardziej chodzi... No, ja rozumiem, że jak idziesz po mieście czy w galerii handlowej, to ludzie sobie nie podchodzą. Ja rozumiem, ale bardziej chodzi mi o taką społeczność wędkarską. Czyli na przykład idziesz sobie na ryby. Nie? Ja pamiętam, sam doświadczyłem, jak byliśmy w Nowej Soli. Tutaj jak ludzie tam gdzieś zebrało tam kilku chłopaków, tu jeden zdjęcie, tu jeden chciał chyba nawet autograf i tak dalej. Czy to się powtarza? To jest jakieś, to jest coś powtarzalnego? Czy... No nieraz nad wodą czuję, że tam ludzie, nie wiem, przechodzę na przykład i widzę, jak ktoś tam sobie łowi i tak spojrzy, to widzę. Niektórzy się nie odzywają, niektórzy tam, o, dzień dobry Panie Adamie, czy tam cześć Adam, więc no czasami nad wodą daje się to odczuć. Więc to jest bardzo miłe. Ale miłe. Miłe, jest to tak, stresujące czy coś takiego? Nie, tylko nie jest stresujące. Jest to miłe. Nie no, bardzo satysfakcjonująca rzecz, no, jak jesteś w takiej branży, powiedziałbym, no, niemedialnej, niszowej. No, bardzo niszowej, no bo wędkarstwo nie jest nigdzie promowane przez... Polsat Play. Ja nie oglądam telewizji, ale wierzę Ci na słowo.
No jest, bo Polsat Play, Kanal Plus. Na Kanale Plus też jest. Ja nie mam takich tematów. Tylko, że to takie tam pokazywane jest wędkarstwo takie, jakie było kiedyś, ale nie wchodźmy w te tematy. Myślę, że to wielu ludzi może ciekawić, bo jakby zajmowanie się wędkarstwem zawodowo w Polsce to nie jest nic takiego, nie wiem, powszechnego. Wiesz, o co chodzi? Ja myślę, że bardzo mało ludzi, bardzo mało ludzi. Oczywiście nie mówię tutaj o osobach, które, nie wiem, prowadzą filmy wędkarskie, produkują, kamerują i tak dalej, bo ich jest coraz więcej. Tylko o takich o osobach, które po prostu łowią ryby i to jest ich jakby praca. Praca. Jak to u Ciebie wygląda? I czy to jest opłacalne? No mogłoby być bardziej opłacalne, więc tutaj tą sferę możemy przemilczeć. Okay. Natomiast jeśli chodzi o satysfakcję, no to jest duża satysfakcja z tego, no bo mogę gdzieś tam powiedzieć, że żyję właśnie z wędkarstwa, no w ten sposób. Okay. Myślisz, że to jest przyszłość? Jakby w wędkarstwie, że coraz więcej takich osób będzie jak Ty? No ja mam taką nadzieję, że jak gdzieś tam powiedzmy przecieram szlak, a będą ludzie, Bo za granicą chyba jest tego sporo, nie? No ja mam nadzieję, że to... Przykład Anglii na przykład, no przecież tam jest trochę tych wędkarzy, którzy się tym zajmują. Jest, ale ja mam takie poczucie, że nie wiem, czy przez to, że wędkarze, no nie chciałem nikogo urazić i źle, żeby to zostało odebrane, ale mam wrażenie, że wędkarze trochę psują ten nasz rynek, bo no jestem wielkim fanem Chicago Bulls i Michaela Jordana i no znam wiele historii, tak mi się wydaje, że znam gdzieś tam, przeczytałem jego biografię, jak trafiłem na jakieś wszelkie dostępne filmy, no to z otwartą buzią te filmy oglądałem i na przykład jest historia o tym, jak on podpisywał umowę z firmą Nike, gdzie Nike wtedy no, nie było zbyt bogatą firmą, ale chciało pozyskać jakiegoś koszykarza, oni chcieli iluś tych koszykarzy pozyskać i to były takie czasy, że oni koszykarzom tak jakby za parę butów, czy za nieograniczony dostęp do butów, ci koszykarze tak jakby reklamowali firmy, to tak kiedyś to wyglądało. I tak w wędkarstwie też tak to... I u nas tak to wygląda. Ktoś dostanie, nie wiem, karton zanęty, czy wędkę i kołowrotek i staje się twarzą marki. I myślę, że no oczywiście to może być satysfakcjonujące dla wędkarza, no bo jak ma wydać na ten karton zanęty, czy 2, czy 5, czy tą wędkę, a nie wydać, no to jest zawsze lepiej nie wydać. Natomiast z drugiej strony, no mnie marzyłyby się takie czasy, że po prostu firmy wędkarskie by opłacały wędkarzy, no. Po pierwsze, wędkarze no, to by były twarze marki, w którym tak działa mniej więcej to w Prystonie, powiedzmy. No bo tak, no bo tu w ogóle warto powiedzieć, no bo to jakby, to nie jest tylko to, że ile się my w tym roku razy powinniśmy spotkać, 40 parę razy chyba, tak? No dużo. No. Dużo razy. I to warto powiedzieć, że to nie jest tylko tak, że jakby Twoim jedynym zadaniem, będąc twarzą marki, jest nagranie filmu, nie? Jakby tych rzeczy około tego jest przecież zdecydowanie więcej, nie? No jest więcej, ile razy wiesz, ile razy jak gdzieś jedziemy, to przecież ile razy ty, nie wiem, jesteś tam dzień przed, znaczy 3 dni przed, 4 dni przed, sprawdzić w ogóle, co się dzieje. Wiesz, to nie jest tylko to, nie? Myślę, że to jest warto ludziom powiedzieć, bo dużo ludzi może tak sobie myśleć, nie? No co wiesz, no co pójdzie facet co na ryby, no ludzie, nie? No oczywiście, że to jest fajne i satysfakcjonujące, no bo jestem wędkarzem, ja to uwielbiam, no spędzam każdą możliwą chwilę nad wodą, najchętniej bym chciał to robić i sprawia mi to wielką frajdę. Natomiast nagrywanie filmów no, rządzi się swoimi prawami z kilku powodów. No i bo jeżeli prywatnie sobie pójdziemy na ryby i nic nam nie weźmie, czy nie wiem, pogoda będzie nie taka jak należy, czy cokolwiek, no nie ma brań, małe ryby biorą, no to spędziliśmy czas nad wodą, do domu przychodzimy i jest fajnie. A jak przychodzi taki dzień na rybach, a nam się to zdarzało, trzeba otwarcie powiedzieć, że tak. Że nie wszystkie filmy były udane i nieraz trzeba było zrezygnować, albo nie do końca byliśmy zadowoleni z tego, co się tam działo pod wodą. Albo przyjechać 300 km robić co innego. Tak, i trzeba było się jakoś ratować, więc tutaj na filmie trzeba łowić ryby na zawołanie. My nie mamy czegoś takiego, tak jak podobno kiedyś, słyszałem, jak były kiedyś kręcone filmy, że gościem tam sobie podczepiali rybkę i poholował. I widać było na filmach podwodnych, jak ten karp już taki
Serio? Następny raz? No było tak, Michał, no było. No, No ja, tak, ja to tak, dobrze tak, pamiętam tak, i tak. dobrze to słyszałem. Wiem, że tak było. No u nas wszystkie ryby to jest autentyk, który został złowiony, każda ryba została wypracowana, znęcona, tu nie ma ściemy po prostu. Nie ma, że 5 razy podczepiamy tą samą rybę, bo my nie przechowujemy ryb w siatce, tylko te ryby po każdej holu wypuszczamy, więc no nie mamy szansy, żeby jakimś cudownym sposobem ją odzyskać z tej wody. Trzeba ją znowu złowić. No i to jest stresujące, no bo trzeba tak jakby na zawołanie do kamery coś tam złowić. A najlepiej, żeby to były ładne ryby, no bo byle jaka ryba, może ludziom powiedzą, co to za chlapaki łowi, nie? Ale chlapaków nałowił. No ale nieraz na wyprawie te chlapaki też są fajne. Prawda, no to zależy. No to jest ryba. Dla mnie to zawsze zależy gdzie, nie? Bo to jakby Tak. jest no to ten podcast jest już, będzie publikowany po filmie z Łyny, gdzie byliśmy nad Łyną. Tam też były, powiedzmy, chlapoki, no bo to nie były przecież olbrzymie leszcze, nie? Ale okoliczności przyrody, nie wiem, dojazd, ta dzikość tego wszystkiego i tak dalej, to sprawiało, że te chlapaki dawały olbrzymią przyjemność. No wielka satysfakcja ze złowionej ryby, no. Jest trudność właśnie związana z tym, że tu i teraz, o tej porze trzeba te ryby złowić i pokazać do kamery. To jest po pierwsze. Po drugie, takie wyjście musi być poprzedzone często rozmowami, rozpoznaniem łowiska, ale także ja poświęcam dużo czasu na przygotowanie sprzętu, więc to nie jest tak, że ja odgrzebuję to, co mam, zabieram i jadę, tylko wcześniej ten sprzęt muszę przygotować, wędki, przygotować zestawy, przypony, zanęty, żeby to wszystko było na czas zdjęć, żebym nie tracił czasu na jakieś takie bezsensowne przygotowania. Więc to też zajmuje dodatkowy czas. Wspomniałem tutaj o Michaelu Jordanie, nie bez przyczyny, bo tak jakby Michael Jordan, myślę, że był pierwszą osobą, która zmieniła w ogóle pojmowanie sponsoringu w tej zawodowej koszykówce. No ja nie chcę w ogóle wędkarstwa porównywać do zawodowej koszykówki, no bo to jest w ogóle nie ten klimat i koszykarze teraz przez kontrakty sponsorskie zarabiają olbrzymie pieniądze. No, Jordan później zarabiał chyba więcej pieniędzy, miał z Nike'a niż zgryzł koszykówkę. No. Natomiast w wędkarstwie, szczególnie tutaj na tym naszym rynku, tak jakby tym firmom wędkarskim ci wędkarze to tak do końca nie są potrzebni. Takie ja mam wrażenie, a myślę, że to, co pokazuje nawet firma Preston, która powiedzmy weszła na ten polski rynek. Część ludzi znało tą markę, ale niewiele, ale firma właśnie Preston postawiła na to, żeby promować tą markę przez wędkarzy, żeby pokazywać, że to jest marka godna zaufania i to daje też przełożenie. Następna sprawa, firma Preston, nie w Polsce, ale w Anglii ma swoich ambasadorów, konsultantów, którzy uczestniczą na etapie produkcji, przygotowań tego sprzętu. Sprzęt Prestona nie jest przygotowywany tak jak większość ludzi ma, że nie wiem, jedzie do fabryki w Chinach i mówi to w zielonym kolorze, to w czerwonym, a to w czarnym i tego tyle. Tylko Preston tak jakby ma swoje projekty, daje do fabryki i zróbcie to tak jak my chcemy. Więc to są niepowtarzalne produkty, ale żeby te produkty powstały, potrzebna jest grupa ludzi, którzy mają o tym wiedzę, którzy mogą ten produkt, który gdzieś tam wstępnie zostanie stworzony, mogą wzór tego wziąć i tak, no nie, tu jest w tym kołowrotku to nie pasuje, tutaj w tej wędce to dobrze by było, jest za miękka środkowa część, tu dobrze trzeba by było więcej tego oplotu zrobić, żeby ten dolnik był bardziej sztywny, czy ta środkowa część, żeby można było celnie i dalej zarzucać zestaw. I tak dalej. I wiele jest takich elementów, na które ci wędkarze mają wpływ, które mogą gdzieś tam po drodze zauważyć, zanim to trafi do klienta. I dzięki temu te produkty są takie fajne, takie dobre. No więc mnie marzą się takie czasy, gdzie firmy będą wędkarzom, może nie każdemu, ale no wiadomo, że nie każdemu, jakby tam powiedzmy tym topowym. Nie chcę też się zaliczać do tych topowych wędkarzy, bo głupio mi tak o sobie mówić. Natomiast tym wędkarzom, którzy się na tym znają, którzy są zaangażowani, że po prostu będą traktować ich jak swoich pełnowartościowych pracowników, którzy też wiadomo, żyją swoim życiem, mają swoje rodziny
I oczywistym jest, że ten wędkarz, który gdzieś tam jest twarzą marki, to jest jego sposób na promowanie tej marki. Oczywiście to jest dla niego przyjemność, no tak jak kierowca rajdowy ma radochę, bo sobie jeździ samochodem, jasne, ale to chyba- ale ktoś mu za to płaci, że Ale jeździ. też do tego chyba człowiek dąży w życiu, żeby najlepiej jak pracować, no to żeby to powiązane z tym, co po prostu lubisz, kochasz robić. Tak, nie? a u nas jest takie podejście, że dostaniesz 2 polary, 3 kartony zanęty Tak. i musisz promować markę. No, moje dzieci nie jedzą, nie wiem jak, no nie jedzą zanęty, polara też nie chcą zjeść. No nie da się tego pokroić, ugotować, no nie chcą tego jeść. No jak... To jest może brutalne, ale no taka jest prawda. Ja do tego tak podchodzę. Uważam, bo- że wędkarze powinni być bardziej docenieni. No niestety tak na razie nie jest. Nie wiem, może to jest moje chory jakiś wymysł, ale ja do tego tak podchodzę. No. Tak, no bo to jakiś czas temu to bardzo popularne właśnie było, nie? Że wędka, kołowrotek, nie wiem, przynęta i tak dalej i za to robisz jakby, wiesz, robotę, nie? Ale no czasy się powoli zmieniają, nie? Ja osobiście myślę, że to jest przyszłość. Że będzie coraz Ja lepiej wierzę w temacie. coś takiego. No ja nie wiem, czy doczekam takich czasów i będę w tym aktywnie uczestniczył. Być może jak ci poprzednicy Michaela Jordana nie do końca, ale być może kiedyś ci wędkarze na najwyższym poziomie, młode chłopaki, którzy może teraz słuchacie, wejdziecie na taki poziom, że firmy wędkarskie jednak docenią coś takiego, że warto mieć naprawdę twarz swoją, która jest wiarygodna, która osiąga dobre wyniki gdzieś tam na zawodach, czy łowi duże ryby, nawet jak ktoś nie startuje w zawodach, ale no jest wędkarzem, którego można wykorzystać w bardzo dobrym słowa tego znaczeniu do promowania swojej marki, ale za pieniądze, żeby ten człowiek czuł, że Tak. może za to wykarmić swoją rodzinę. Może temu w 100% poświęcić. Tak, bo i to o wtedy to on chodzi, się nie? może poświęcić i działać. No. A jak reagują twoi znajomi, jak pytają się, co robisz? Masz jakieś dziwne reakcje? Na przykład ja mam. Na przykład u mnie to wiele osób jakby nie ma zielonego pojęcia, co ja robię. Ja mogę tłumaczyć 100 razy i to jest zawsze to samo. No jak, no jedziesz kręcić filmiki, jak gość ryby łowi. Nie, I to co, ja- to, to praca? A da się z tego wyżyć? No, także ja takich sytuacji mam pełno. U mnie to w rodzinie to wiele osób nie wie po prostu. Nie, mogę Nie, tłumaczyć to 3 ja razy nie i- spotykam się z takimi głosami. To grono znajomych, które mam, no to ono zna mnie od Okej, wielu czyli- lat. Tak jakby kojarzy mnie, że ja prawie 20 lat byłem redaktorem w Cały czas gazecie wędkarstwo. wędkarstwie, więc tak jakby to Rozumiem. nie różni się. No wtedy pisałem artykuły, teraz występuję w filmach, co nie ukrywam, mi dużo bardziej pasuje, bo to co powiedziałem, no ja pisać tak nie do końca lubię, a gadać Filmy już lepsze. mogę, zresztą to co słychać, no mogę, może też nie piękną polszczyzną, ale gadać mogę dłużej i lepiej chyba jak pisać. Adam, szkolenia wędkarskie. Coś, co rozpocząłeś w zeszłym roku. Będziesz to w tym roku kontynuował? No, chciałbym to kontynuować. Chciałbym wrócić do tematu. Ja w zeszłym roku musiałem ze względów rodzinnych, tam znasz temat, więc nie będę się rozgadywał na ten temat. No, musiałem po prostu przerwać to działanie. Natomiast myślę, że w przyszłym roku chciałbym wrócić do szkoleń wędkarskich. Fajne. Te spotkania, które miałem z wędkarzami, były cholernie Bo zaliczyłeś kilka takich spotkań. To nie jest Kurczę, tak, no że... cholernie satysfakcjonujące. Jak widziałem uśmiech tych wędkarzy, łowili rybę, nie wiem, robiliśmy sobie wspólną fotkę. Nieraz takie proste pytania, jakieś tam rozwiązania nad wodą, nagle się okazało, że dla mnie to taka oczywistość, gdzieś tam o czymś wspomniałem, coś pokazałem, kurczę, to tak się robi, no cholernie to jest dla mnie satysfakcjonujące, bardzo satysfakcjonujący temat, więc chciałbym do tego wrócić. Nawet widziałem wyniki, to pogratulowałem takiemu koledze, który jako pierwszy, to jeszcze 2 lata temu chyba jego żona zrobiła mu prezent z okazji chyba ślubu, czy jakoś tak. I pojechałem z nim się spotkać na wędkowanie. To była taka gadka o federze klasycznym. Ja go tam wprowadzałem w ten feder klasyczny. W zeszłym roku były eliminacje do Grand Prix Polski federowego i się załapał do Grand Prix Polski, więc w przyszłym roku razem będziemy w Grand Prix Polski startować. Oczywiście pogratulowałem. Super, więc wielka satysfakcja dla mnie. Powoli zbierzamy do brzegu, czyli do końca naszego podcastu, ale jeszcze mam, myślę, 2, 3 takie, myślę, że jest fajne pytania. Czyli godzinka jeszcze. Nie, myślę, że nie. Już widzę, będziesz mi pokazywał, kończ. Ale to taki ciężki temat będzie teraz. O matko, to się boję. Zakaz wędkarstwa sportowego. Myślisz, że to jest możliwe?
Nie wiem, czy wiesz, znaczy nie, ja sobie gdzieś czytałem, albo ktoś mi mówił, że za granicami kraju, na przykład w Holandii i tak dalej, to tak dosyć poważnie już do tego tematu się odnosi, nie? No bo wszyscy pewnie pamiętają jakiś czas temu, nie wiem ile to lat temu było, tam jakieś wypowiedzi tam chyba kogoś z Polski, nie? Były jakieś takie wypowiedzi gdzieś na forum, że właśnie zakażmy wędkarstwa sportowego, że to kaleczenie ryb i tak dalej, i tak dalej. Myślisz, że to jest realne, żeby zakazali nam wędkarstwa sportowego? Myślę, że nierealne. Myślę, że nierealne, tak jak nierealne jest przedstawienie ideologii jakiejś tam, że jest nie wiadomo ile płci, to można zaklinać rzeczywistość, ale myślę, że prawda zawsze się obroni, więc bo to są takie trochę lewicowe podejście, więc myślę, że Kontrowersyjny temat. No? bardzo kontrowersyjne. Myślę, że przez to, jak mocny jest rynek wędkarski, Za dużo w tym pieniędzy. myślę, że to tutaj po prostu kasa się nawet, chociażby z tego powodu nie będzie zgadzać. To są... Kurczę, to wędkarstwo sportowe no w Polsce istnieje od kilkudziesięciu lat. To nie jest wymysł, nie wiem, Niemca i paru do niego podobnych idiotów, gdzie tam się spotykają. ryby. Tak, pomęczmy je, nie? Tylko, no nie wiem, to 60. któreś mistrzostwa świata się odbywają, 70. No, to już kawał, no kawał czasu to jest. No w Polsce, tu jest napisane, mam mistrzostwa polskie, ale nie było napisane, które mistrzostwa polskie, no ale od kilkudziesięciu lat te zawody się odbywają. Więc myślę, że to nie jest realny temat. No, pewnie się pojawią jakieś głosy, które no nie będą mnie przyjazne. Przypuszczam, że część ludzi no nie będzie cieszyć się na to, co powiedziałem. Natomiast no, kurczę, ja nie rozumiem, dlaczego by trzeba by było zakazać czegoś takiego. Wiesz, no to też takie gadanie, że przez to, że są z tego duże pieniądze, to nie zostanie zakazane, bo to ktoś może powiedzieć, ale kurna buc, no myśli jedynie o pieniądzach i o biznesie. No nie, ale chodzi... Ale to tak jakby wywaliłem taki argument, który może być najmocniejszy w tej całej dyskusji, no bo mówienie o tym, że my nie męczymy ryb, a ktoś mówi, wy męczycie ryby, no to pewnie ktoś mógłby podać ileś argumentów za tym, że my jednak te ryby męczymy. Pewnie ja mógłbym i ich teologowie też podać ileś argumentów, że jednak te ryby tak się bardzo nie męczą, albo się w ogóle nie męczą. No i wiesz, no to można, nie wiem, no zakazać kopania robaków w ziemi, biegania po trawie, bo można żółka zabić. No to tak trochę wyolbrzymiam oczywiście ten temat, ale... Wiadomo o co chodzi, no. Wiadomo o co chodzi, nie? Dla mnie osobiście jest, no naprawdę lepsze jest, nie wiem, łowienie i wypuszczanie, niż łowienie i zabijanie, nie? Jakby za każdym razem, no bo to w Niemczech chyba są takie gdzieś tam takie zasady. Chyba nie w całych, ale w jakichś tam konkretnych rejonach, że to co złowisz, to tam nawet nie możesz zdjęcia z żywą rybą zrobić nad wodą, bo to jest od razu kilkaset euro. W pałę i do wora. No tak, no to takie są zasady, nie? To nie jest chyba wszędzie, czy to na pewno nie jest wszędzie, ale takie są zasady, nie? Także zlecisz mi nawet jakiś kontrowersyjny temat w naszym podcaście. Znasz mnie, wiesz, że ja mógłbym na niektóre tematy. YouTube. Lubisz pracę z kamerą? Lubisz, nie? Czy nie lubisz po tych 3 latach? Chyba muszę powiedzieć, że się oswoiłem. Okay. Oswoiłem się. Moje pierwsze zetknięcie z kamerą, jakbyście zobaczyli pierwszy materiał, gdzie mnie gdzieś tam nagrano, właśnie jak byłem w klubie Shimano Pro 2000, to był program wędkarski i tam mnie zaproszono do tego programu, żebym ja coś tam powiedział. Ja nie wiedziałem do końca, o co chodzi, to było w jakimś sklepie kręcone. Ja tam przyszedłem i oni mi dali zanętę, reflektory na mnie, kamery, dobra, cisza, opowiadaj, nie? I ja tam poległem, po prostu mieszał mi się język, ja nie wiedziałem, co ja mówię. Taki nijaki byłem, beznadziejny, do tego stopnia, że oni w ogóle tego nie puścili w tym programie. Bardzo się cieszę, bo jakbyście to zobaczyli, to myślę, że byście mieli ze mnie bekę do dzisiaj. Więc początki były trudne. Ale teraz się oswoiłem. No ja zdaję sobie sprawę, że nie używam pięknej polszczyzny i robię jakieś tam błędy. Potrafię się zaciąć gdzieś tam, nie wiem, czy dużo tego mam
Nie. że musisz wycinać i pewnie jacyś tam znawcy języka by się do wielu rzeczy przyczepili. Natomiast no, nie mam z tym problemu. No, zdaję sobie sprawę, to mi kiedyś pani na angielskim powiedziała, żeby się nie przejmować, jak gadam po angielsku. Nawet jak Żeby się rozumieli. Chodzi o to, żeby ktoś chciał Cię słuchać. Nawet jak popełniasz błędy, a ktoś chce Cię słuchać, to jest dobrze. Nawet jak nie do końca rozumie, a chce z Tobą rozmawiać, czy chce nawiązać jakiś kontakt, to ten kontakt jest nawiązany. Mówi, zobacz na polskich polityków. Gadają w tym samym języku. I to jest wszystko rozbieżne. Kiedy są Mistrzostwa Świata i gdzie? Mówisz o federowych zawodach. O federowych, do których warto zaznaczyć, według klasyfikacji dwuletniej byłeś trzeci, więc no jakby dostałeś nominację, tak, jakby, bo to już masz, tak, dostałeś nominację. Nominacje, na stronie PZW została opublikowana lista osób, tak, do które kadry. należą do kadry. W tej kadrze jest 12 osób. Tak, no i ileś tam... 6 osób to jest reprezentacja na Mistrzostwa Świata. Więc teoretycznie, będąc trzeci, powinieneś się tam dostać. Gdzie one są i kiedy? Zawody będą chyba w połowie czerwca na Litwie. To jest rzeka, nie chcę sobie złamać języka na nazwie tej rzeki, bo jeszcze tak do końca tam się nie wgryzłem i nie umiem wypowiedzieć nazwy tej rzeki. To jest rzeka graniczna, która uchodzi do Bałtyku. Rzeka graniczna pomiędzy okręgiem kaliningradzkim, czyli Rosją, a Litwą. Na tej rzece będą Mistrzostwa Świata. W połowie czerwca patrzyłem z domu, mam 6 godzin drogi. I to jest na Szczecin. Więc jak na Szczecin. Więc takie, powiedziałbym, nieprędko się trafi tak bliskie łowisko, na które można pojechać nawet wcześniej, nawet na 2-3 dni poświęcić czas. Myślę, że jak najbardziej. Myślisz, że znajdziesz się w kadrze? No kurczę, na to liczę. I po to startuję. To jest dla mnie starty w Grand Prix Polski. Myślę, że jak dla wielu wędkarzy. Ja to nawet nie zadawałem pytania o Twoim marzeniu, bo wiem, że marzeniem jest udział w tych Mistrzostwach Świata. Wędkarskim marzeniem. Ja wiem, że kiedyś pojadę na Mistrzostwa Świata. To już nie jest kwestia marzeń, tylko jest kwestia kiedy. Że wiesz, okej. Znaczy wiem w sensie, że czuję, że rozumiem, tak będzie, nie? I mam nadzieję, że w tym roku pojadę. 2 lata solidnej pracy takiej, gdzie miałem dobre wyniki, jakąś tam jedną większą wpadkę, tak, to solidne wyniki. Myślę, że w zeszłym roku to byłem najrówniej łowiącym zawodnikiem w całym cyklu, bo ani razu z 10 nie wypadłem. W turze, gdzie jest nas 20 parów, za każdym razem byłem w 10 i to może nie miałem jedynek, to mnie boli, nad tym muszę popracować, bo nie miałem jedynek, dwójek, tego mi brakowało, żeby wygrać w ogóle. Miałem szansę, myślę, wygrać w tym roku Grand Prix Polski. Byłem 7, co prawda, ale 10 liczy punktów. się ta systematyczność, bo to jednak, wiesz, możesz wygrać je nawet nie wygrywając zawodów tak naprawdę, nie? Nie wiem, czy to się komuś zdarzyło kiedyś, ale generalnie matematycznie jest to możliwe. Miałem solidne starty, 4., 5., 6., 7 miejsca, to takie główne, które miałem, 1 dziesiątkę miałem, więc... ale zawsze byłem w tej 10, w tym... Ja to trzymam kciuki, kiedy mówisz czerwiec? Połowa czerwca. To trzymam kciuki, że w wakacje się spotkamy na drugim podcaście we dwójkę i opowiesz trochę o tych mistrzostwach. I będą inne puchary? I będą inne puchary. Kurczę, to by było piękne, tego sobie bym życzył, o tym marzę, myślę, że ludzie, którzy są w tej kadrze i którzy pojadą, na pewno dadzą z siebie wszystko, żeby tam zrobić jak najlepszy wynik. Nie wiem, łowisko jest blisko, ryby nie są dla nas jakieś egzotyczne. Mam nadzieję, że będzie fajna ekipa, mam nadzieję, że się w niej znajdę w ogóle i będzie dobra walka, dobra współpraca. Myślę, że dobry tydzień treningów, troszkę szczęścia, bo to szczęście jest potrzebne, to co wspominałem o tych zawodach w Czechach. Nikt z nas nie zdobył medalu indywidualnego, a tam mieliśmy naprawdę niesamowitą przewagę nad resztą. Wygraliśmy zdecydowanie te mistrzostwa. Mam nadzieję, że przy okazji wygranych mistrzostw porozmawiamy sobie też o tych 2 złotych medalach jeszcze? Tak, porozmawiamy sobie wtedy o tych 2 złotych medalach. Odbijmy jeszcze na sam koniec podcastu, na sam koniec rozmowy do YouTube'a. Gadaliśmy o tym wiele razy. Rozumiesz algorytmy YouTube'a? Denerwują Cię?
Nie myślisz o tym? Nie A myślisz. masz ten do pikania, ten guzik pi, 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 pi. No ja nie rozumiem działania YouTube'a i jak nieraz obserwuję, jak niektóre filmy startują i jak nagle są dławione gdzieś tam, jak film, który widać, że idzie w nocy, gdzieś tam wiadomo, no ludzie śpią, nie oglądają, później znowu idzie i za 2 godziny nagle spada, no to ja tego nie potrafię pojąć. Po prostu nie potrafię tego pojąć. Ja rozumiem, że oglądalność w nocy spada. No bo śpią ludzie, nie? Tak, Jak ale w oglądam środku cały dnia, świat, nie? gdzie wcześniej widać było tendencję, że ten film idzie, noc nic, znowu idzie jeszcze lepiej nagle. No to jest po prostu, to jest niezrozumiałe. I nagle niektóre filmy było tak, że nagle po 5 dniach znowu Tak. gdzieś tam skoczyły i znowu. Więc ewidentnie tam Coś się musi dziać. coś się dzieje. No ktoś mówi algorytm YouTube'a, coś jest na rzeczy. Ja tego nie rozumiem, nie wiem jak to działa. Coś się tam dzieje. A masz jakąś na koniec radę dla takich młodszych osób zaczynających takie, wiesz, powiedzmy pracę swoją przed kamerą, jakieś tam kanały, zaczynają, wiesz, pierwsza styczność z kamerą, z widzem. No ja to jestem naturszczyk, więc ja nie wiem, czy dam jakieś dobre rady, no bo ja do tego podchodzę intuicyjnie. Nie przejmuję się, że ta kamera tutaj jest. Oczywiście staram się, żeby patrzeć w tą kamerę, natomiast no, zdaję sobie sprawę, że aktor, który był szkolony, żeby się nigdy do tej kamery tyłem nie odwrócić, żeby cały czas tutaj, nawet jak mówi swoją kwestię, to żeby... Mieć kontakt z jedną, drugą, trzecią. Tak, żeby to wszystko działało. No ja takich umiejętności nie mam, chociaż staram się i tych kamer nie ma całe szczęście zbyt wiele wokół mnie. Ale myślę, że jak będziecie nagrywać, to nie wiem, no po prostu trzeba być sobą. Bądźcie sobą. Nie udawać, nie... Jakoś, ja nie wiem, no to ty możesz bardziej stwierdzić, czy ja przed kamerą jestem jakimś tam jesteś aktorem, sobą. który udaje, Jesteś sobą. I myślę, że to jest I fajne. myślę, że to jest nie? najprostsze, no, takie najprostsze. No, jak ja będę rozmawiał z kolegami na podwórku, no może będzie więcej trzeba pipi zrobić, Tak, nie? Bo zdarza mi się przekląć Tak, nieraz. każdemu. A przed kamerą raczej się gryzę w język. No to taka różnica tylko może być, ale będę rozmawiał z kolegami, czy gdzieś, nie wiem, z wędkarzami na targach, to będę mówił dokładnie tak samo jak teraz. No nie będę tam, czy z rodziną jak gadam. I to było ostatnie pytanie już na dzisiaj. Tak mi się wydaje. Tak jak mówiłem, do tematu medali, pucharów i innych zawodów w innych etapach życia, to powrócimy sobie, mam nadzieję, w wakacje po czerwcowych mistrzostwach świata. w Zobaczymy, Widerze. czy będą chętni, żeby słuchać tego podcastu. No w sumie tak. No, w sumie No, tak, okaże tak, się, że tak. tam nie będzie chętnych do A słuchania. to i tak zrobimy. No. To powiesz, dobra Niemiec, wiesz co, Dobra, słuchaj, nie mam kamery, żeby to nagrać, no zrobilibyśmy to dzisiaj, ale może lepiej jedźmy na ryby. Będą wakacje gdzieś na ławce w parku, wiesz, nad wodą. A będzie słońce, fajnie, To będzie fajnie. będzie przyjemnie. Dobra, dziękuję Adam. Bardzo dziękuję. I dziękujemy Wam również za oglądanie. Dziękuję, Mam nadzieję, że że się byliście. podobało. To jest pierwszy podcast. Dzisiaj będziemy przygotowywać również drugi. Także myślę, że tam w odstępie jakichś, nie wiem, 2, 3, 4 tygodni pojawi się kolejny. No i jeżeli się będzie podobało, no to myślę, że będziemy go to kontynuować. No jest kilka osób, jeszcze kilka osób w teamie Prestona, więc myślę, że każda z nich to jest dosyć ciekawa i barwna osoba, bardzo ciekawa i barwna osoba, żeby z nimi również porozmawiać i zadać im kilka ciekawych pytań. Także jeżeli macie jakieś pytania od siebie, coś byście chcieli się dowiedzieć, jakąś opinię, historię i tak dalej, komentarz jest dla Was, strefa komentarzy jest dla Was. A my co? No spadamy, nie? Ciemno za oknem, trzeba do domu wrócić. Zwinąć sprzęt. Zaspę śniegu. No ile to teraz tu jest? -2. Nie najgorzej, nie najgorzej. Także trzymajcie się. Dzięki, do zobaczenia. Na razie.